3 planety w retrogradacji i aż 2 nowe księżyca. Dużo energii, ale czas przede wszystkim jest na retrospekcję, a dopiero później na działanie. Co czeka nas w grudniu? Ja jestem Astro Luiza i przygotowuję prognozy na miesiąc, nowie, pełnię księżyca. Zgodnie z tradycją astrologii helenistycznej wykorzystuję system całych znaków i zapraszam Was na odczyt na grudzień. Zaczynamy tradycyjnie od baranów. Barany, słuchajcie, u Was bardzo dużo będzie się działo w domu 9. Dom 9, czyli dom dalekich podróży, dom religii, dom edukacji wyższej. Dużo się będzie działo ze względu na, po pierwsze, nów księżyca w Strzelcu, macie już tam Merkurego. Jest on w retrogradacji od 26 listopada, więc ta energia zawsze idzie do środka. Jest czas przemyśleń, czas reminiscencji, czas zastanowienia się nad tym, czy wybory, które robię, są dla mnie odpowiednie, czy są zgodne z moimi celami, z moim systemem wierzeń. Rozpoczynamy ten miesiąc nowiem 1 grudnia właśnie w Strzelcu, właśnie w Waszym 9 domu. Będziemy tam mieć również Merkurego w retrogradacji i 6 grudnia Słońce spotka się razem z Merkurem właśnie w Waszym 9 domu. Co to dla Was oznacza? Przede wszystkim ten nów księżyca, zazwyczaj nowie to jest dobry czas na to, aby coś rozpoczynać. To jest dobry czas na początek, ale ten nów jest tutaj w opozycji. On będzie w opozycji do Jowisza w Bliźniętach, więc będzie pewnego rodzaju napięcie. Nie bójcie się, to nie oznacza, że co sobie zaplanujecie, nie będziecie mogli nad tym pracować, ale po prostu to może wymagać więcej czasu od Was. Więcej czasu, więcej przemyśleń, lepszej komunikacji. Jak wykorzystać ten nów 1 grudnia? Zdecydowanie otwierając się na naukę, na eksplorację. Idealny czas na to, aby rozpocząć planowanie podróży, ale pamiętajcie, że to musi być bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć, że detalicznie ani szczegółowo, ale dajcie sobie bufor na ten plan. Ten Merkury w retrogradacji, on będzie skłaniał bardziej do przemyślenia tego, jakie podróże są dla Was ważne, czy to, gdzie podróżujecie, czy to też, czego się uczycie, czy to jest dla Was, w jakim stopniu jest dla Was istotne, jak idzie to w parze z Waszymi wartościami, czy te podróże, jak Was kształcą, jak Was edukują. Bardzo dobry czas na to, aby właśnie planować rozwój. I jeśli chodzi o edukację i rozwój duchowy i planowanie podróży, ale ze względu na retrogradację Merkurego, również mamy retrogradację Jowisza, to jest Wasz 3 dom. Tutaj ważne jest, aby nie działać pochopnie. To mogą być podróże odległe za pół roku, tak naprawdę. Nie działamy pochopnie. Tak samo w kwestii edukacji, w kwestii systemu wartości. Oprócz tego 6 grudnia Słońce będzie w koniunkcji z Merkurem, czyli będziemy mieć Kazimi w Waszym 9 domu. Skupienie jest przede wszystkim na komunikacji, na pracy naukowej, na Waszym rozwoju naukowym. Ja, Słońce, moja tożsamość, moje ego. Wasze idee mogą zyskiwać na znaczeniu, mogą inspirować innych i teraz to, jak Wy to wykorzystacie. Pamiętajcie, że cały czas będziemy mieć tę opozycję Merkury, znaczy, no nie cały czas, ale ta opozycja, ona chwilę potrwa, opozycja właśnie z Jowiszem w Waszym domu komunikacji. Dlatego zwróćcie uwagę szczególnie na to, jak komunikujecie swoje idee, jak komunikujecie swoje pomysły. Czy jest coś, co Was blokuje, aby opowiadać o swoich przeżyciach, opowiadać o Waszym systemie wartości, opowiadać o swoich podróżach, opowiadać o swojej edukacji. Pamiętajcie, że Wasze idee, pomysły mogą inspirować innych. I one teraz mogą też się rodzić dopiero w Waszej głowie, te pomysły, i kiełkować przez następne pół roku, aż do pełni w Strzelcu. Oprócz tego będziemy mieć Marsa w retrogradacji w Lwie. Jest to Wasz dom 5. 7 grudnia Mars spowalnia w Lwie. Wszelkiego rodzaju twórczość, projekty artystyczne, również randkowanie,
przyjemności, jakie czerpiecie z życia, będą wymagać od Was cierpliwości. To jest dobry czas, Mars w Lwie, na przemyślenie strategii w Waszych relacjach z dziećmi, z partnerami romantycznymi, z tym, jak podchodzicie do sztuki, do kreatywności. Zdecydowanie warto tutaj jest postawić na autentyczność, bez wątpienia. I ten Mars w Lwie, on trochę zostanie w retrogradacji. Ogólnie myślę, że możemy spodziewać się dużych napięć, jeśli chodzi o relacje rodzice-dzieci i o autonomię. Może w nas się obudzić też dziecko i to, jak my się sami sobą opiekujemy, czy coś nie zostało zaopiekowane w przeszłości i teraz to może do nas powrócić. Będziemy walczyć o naszą autonomię i autentyczność. Dlatego tutaj warto jest przemyśleć, jak dajecie swoim artystycznym talentom się wykazać, uwolnić je, czy w jakiś sposób nie były one tłumione, jak byliście dziećmi, lub z drugiej strony, czy nie czuliście przymusu do tego, żeby coś tworzyć. I jako, że chodziłam do szkoły muzycznej, to też znałam wiele osób, które chodziły tam ze względu na rodziców, bo rodzice chcieli kiedyś w przyszłości grać na fortepianie albo na skrzypcach, ale sami nie mogli, więc posyłali tam swoje dzieci i te dzieci niekoniecznie zawsze chciały. A to nie jest łatwe wyzwanie, jednak to jest cały czas ćwiczenie. Więc tutaj warto jest się zastanowić, wrócić trochę do przeszłości. Czy Wasza kreatywność była tłumiona? Jak dajecie jej upust? I czy w jakiś sposób nie byliście przymuszani do tego? Czy to jesteście Wy w tej kreatywności? Również w relacjach romantycznych. Czy to jesteście Wy? Czy nie próbujecie się dopasować do partnera, partnerki? I tutaj szczególnie, jeśli macie dzieci lub jeśli pracujecie z dziećmi, warto jest poobserwować granice, które Wy stawiacie, które stawiają również dzieci Wam, ponieważ ta retrogradacja trochę potrwa w Lwie i zdecydowanie będzie tego dotyczyć. Oprócz tego 7 grudnia mamy mamy już Wenus w Wodniku i połączy się ona z Plutonem. Będzie koniunkcja Wenus i Plutona, to jest Wasz 11 dom. O wejściu Plutona do Wodnika nagrałam cały osobny film, do którego Was zapraszam, ponieważ jest to 20-letni tranzyt, więc trochę tam ten Pluton posiedzi. I teraz Wenus, czyli benefik. Mamy w astrologii 2 planety beneficzne. Jest to wielki benefik Jowisz i mały benefik Wenus. Wenus zawsze będzie wspierać albo łagodzić skutki jakiegoś bardziej wymagającego tranzytu. Więc tutaj Wenus łączy się z Plutonem. Wasze relacje z przyjaciółmi, z grupami będą przechodzić głęboką transformację przez następne 20 lat. Możecie doświadczać intensywnych emocji w sferze społecznej i może to albo odnowić więzi, albo niektóre zakończyć. Wenus będzie Was wspomagać w tym procesie, także możecie wykorzystać, jeśli czujecie po prostu, że coś już Wam nie służy, podziękować sobie. A jeśli chcecie odnowić jakieś relacje z grupami przyjaciół, zaprosić do spotkania. Oprócz tego 15 grudnia czeka nas pełnia Księżyca w Bliźniętach i to jest Wasz 3 dom. Pamiętajcie, że w 3 domu macie cały czas Jowisza, on jest teraz w retrogradacji. I ta pełnia to jest podsumowanie, to jest kulminacja, jeśli chodzi o Waszą komunikację, relacje z rodzeństwem, naukę. Czas, aby wyrazić swoje zdanie. Odkąd mamy Jowisza w retrogradacji w Waszym 3 domu, myślę, że był to moment już dość długi na to, żeby się zastanowić, jak Wasza komunikacja wygląda, czy to, jak się komunikujecie, jak ono wpływa na Wasze otoczenie, najbliższe otoczenie, Wasza komunikacja z rodzeństwem, jeśli nie macie rodzeństwa, to kuzynostwem, również z sąsiadami. Czego się uczycie? Jak się tego uczycie? Ta pełnia to będzie kulminacja Waszych starań od pół roku tak naprawdę, więc warto się przyjrzeć temu, co do Was przyjdzie podczas tej pełni.
Oprócz tego będziemy mieć również Słońce w Koziorożcu 21 grudnia. To jest Wasz 10. dom, czyli energia kieruje Was na Waszą ścieżkę kariery. Nowe wyzwania, być może odpowiedzialności w obszarze zawodowym. Teraz, odkąd wyszedł już Pluton z Waszego domu kariery, ta transformacja, która miała miejsce w Waszym domu kariery związana z Plutonem, teraz przeniosła się do Waszych grup społecznych i możecie teraz tą energię Was samych spożytkować, bardzo dobrze spożytkować w domu Waszej kariery. Czego chcecie? Jakie są Wasze ambicje? Czego pragniecie? Czy Wasza ścieżka kariery była dla Was odpowiednia? I myślę, że tutaj warto też jest wykorzystać nów w Koziorożcu, który będzie mieć miejsce 30 grudnia, ponieważ ten nów będzie podkreślać Wasze ambicje zawodowe, Wasz status społeczny, Wasze osiągnięcia. 30 grudnia to jest świetny czas, aby ustalić konkretne cele w karierze, tak naprawdę. Przemyśleć, czy to, co do tej pory robiłam, było dla mnie odpowiednie, dawało mi satysfakcję, czy to jest to, co chcę dalej robić. Przemyślcie i później możecie wdrażać to w działanie. Zwiększy to Waszą pozycję społeczną i jeśli będziecie otrzymywać jakieś propozycje przez następne pół roku, one mogą wpływać pozytywnie na Wasz status. Ale pamiętajcie, jako że jest to nów w Koziorożcu, trzeba się skupić na planowaniu, na budowaniu solidnych fundamentów w Waszej karierze. I też uważałabym na zbytnie poświęcenie się tylko i wyłącznie pracy. Jednak ważne jest, aby zachować ten balans w jakimś stopniu. I myślę, że to tyle jest dla Was, barany, z takich najważniejszych tranzytów grudniowych. Dzisiaj mamy ekspresowe czytanie tak naprawdę, ale starałam się wybrać to, co najważniejsze. I kartę jeszcze dla Was wybiorę na grudzień. Karta dla barana na grudzień. Paź mieczy. Paź mieczy. Powietrze i powietrze. Paź mieczy jest uosobieniem żywiołu powietrza. Jest to komunikacja, moc umysłu do przyswajania i przetwarzania informacji, zdolność do używania słów i niesienia wiadomości. Paź mieczy jest bardzo dobry w szybkiej komunikacji. Przynosi ważny przekaz, niespodziewane wiadomości. Często przedstawia na szczycie góry. Przedstawiany na szczycie góry. Jest on bardzo blisko nieba. Jego bliskość do żywiołu powietrza mówi nam, że myślenie jest jego naturalnym środowiskiem i że musi on uważać, żeby myśli go nie przytłoczyły, by uniknąć umysłowego wyczerpania. Jest on uczniem, badaczem, osobą z pasją na punkcie badań i umysłowych dociekań. Jedna z jego stóp opiera się o ziemię, jakby przypominając nam, żeby zachować równowagę, że umysł musi być zakorzeniony w rzeczywistości. Słowa klucze: myśl, szybkość, umysł, przybywająca wiadomość. No, barany, powiem Wam, że to jest po prostu Merkury. U Was bardzo dużo się dzieje w Strzelcu. Merkury nie czuje się dobrze w Strzelcu, jestem na wygnaniu, ale dalej, mimo wszystko możecie wykorzystać tę energię, nawet jak on jest w retrogradacji. To jest dobry czas na to, aby się zastanowić, aby przejść przez to, czego się uczycie, jak się uczycie, Waszych podróży, przez Wasze podróże, przez Wasz system wartości również i później wdrażać plany, jakie możecie mieć związane ze sobą, z tym, jak chcecie się komunikować, jak chcecie wyrażać się w świecie i być może również, czy chcecie w jakiś sposób łączyć to z Waszymi planami zawodowymi. Barany, powodzenia. Barany, nie bójcie się zmian w relacjach społecznych i zawodowych. Wasz wzrost, on wymaga odwagi i otwartości na nowe horyzonty. Powodzenia. Byki, witam Was serdecznie w czytaniu na grudzień. Rozpoczynamy nowiem księżyca w Strzelcu. Pamiętajcie, byki, że to jest ogólne czytanie, odnoście to do swojego kosmogramu. Zaczynamy miesiąc nowiem księżyca w Strzelcu 1 grudnia. Wypada to w Waszym 8. domu, czyli jest skupienie się na finansach wspólnych, inwestycjach, sprawach związanych z intymnością. Czas na oczyszczenie, czas na odnowę zarówno i
jak i emocjonalną, jak i materialną. Ale z drugiej strony będziemy mieć podczas tego nowiu opozycję do Jowisza w bliźniętach, Waszym drugim domu, więc tutaj napięcia pomiędzy Waszymi finansami osobistymi, tym, jak Wy zapatrujecie się na finanse, jak zapatruje się partner, partnerka, również to, co dziedziczycie. Może być tutaj pewnego rodzaju napięcie, więc to, co sobie zaplanujecie, to, z czym chcecie pracować po tym nowiu już przez następne pół roku, to może zająć trochę czasu. Tym bardziej, że mamy Merkurego jeszcze w retrogradacji, więc to może zająć Wam czas i dużo refleksji. Może wymagać refleksji nad tym, jak zapatrujecie się na wspólne finanse, jak zapatrujecie się na inwestowanie, jak podchodzicie do intymności, jak podchodzicie do wszelkiego rodzaju tematów tabu. Myślę, że jeśli też planujecie rozpocząć naukę związaną z czymś bardziej tajemniczym, powiedzmy, nauki okultystyczne, to też to jest dobry moment na to, aby to zaplanować, ale pamiętajcie, że to wymaga czasu. Wymaga czasu, szczególnie ze względu na tę opozycję. Może też być tak, że Wy chcecie coś zacząć, ale nie macie na to jeszcze środków po prostu. I teraz, 6 grudnia będziemy mieć Słońce w koniunkcji z Merkurem, czyli Kazimi. Wypada w Waszym 8 domu, bo jesteśmy cały czas w Strzelcu. Merkur już jest w Strzelcu. W tym momencie on jest tam w retrogradacji. Wszelkiego rodzaju informacje związane z kredytami, spadkami, długami mogą mieć miejsce. Rozmowy na temat tabu mogą przynieść Wam pewnego rodzaju rozwiązania, olśnienia. Jeśli planujecie podejmować jakieś ważne decyzje, to zdecydowanie przejrzałabym kilka razy umowę, przejrzałabym kilka razy to, co podpisuję. No jednak mamy tego Merkurego w retrogradacji, więc warto jest zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju szczegóły. 7 grudnia mamy rozpoczęcie retrogradacji Marsa i u Was wypada to w domu 4. Także Wasz dom, Wasza rodzina stają się pewnego rodzaju źródłem być może wyzwań. Mogą tutaj być potrzebne zmiany, jeśli chodzi o komunikację w domu, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów w sferze domowej. Myślę, że warto jest przyjrzeć się temu, co wynieśliśmy z dzieciństwa, jak byliśmy traktowani jako dzieci, czy my mogliśmy się w pełni wykazywać jako dzieci, czy nie byliśmy tłumieni jako dzieci również. To jest ta retrogradacja Marsa w Lwie będzie też mocno o Lew jest znakiem, który symbolizuje również nas jako dziecko. I warto jest przyjrzeć się temu, czy w jaki sposób nasza wewnętrzna motywacja, nasza wewnętrzna energia nie była przyćmiewana. I jeśli teraz ona będzie szukać ujścia, to myślę, że warto jest tutaj przede wszystkim skupić się na rozwiązywaniu konfliktów. To jest czas, kiedy my spowalniamy, kiedy my się przyglądamy, kiedy odkrywamy nasze wewnętrzne motywacje, nasze wewnętrzne być może rozterki związane z domem, w jakim się wychowywaliśmy lub z domem, jaki my teraz tworzymy. Dlaczego chcemy mieć taki, a nie inny dom? Jaki jest ten schemat, czy któryś schemat powielam, który jest mi przekazywany pokoleniowo. Oprócz tego 7 grudnia Wenus wchodzi do Wodnika i łączy się z Plutonem. O całym tranzycie Plutona przez Wodnika zapraszam Was na filmik temu poświęcony, ponieważ jest to długi temat. Teraz Wenus wchodząca do Wodnika, czyli Wasz 10 dom, razem w koniunkcji z Plutonem. Transformacje w karierze są dla Was, byki, nieuniknione, powiem tak. Czy to będzie wychodzić od Was, czy to będzie do Was przychodzić, to już jest zależne od Waszego kosmogramu i zależne od tego, jak Wy tę energię rozegracie. Ale zdecydowanie możecie przyciągać przede wszystkim potężnych sojuszników. Jeśli jesteście ku temu otwarci, zależy, podkreślam jeszcze raz, że to są ogólne czytania, więc dużo zależy od Waszego osobistego kosmogramu.
Lub możecie też doświadczać po prostu zmian, na które nie macie wpływu, ale ostatecznie będą one albo wspierać Waszą pozycję zawodową, mimo że na początku mogą być trudne, albo mogą Was pokierować na odpowiednią ścieżkę kariery. Po prostu. Byki, no myślę, że możecie tą energię wykorzystać dla siebie dobrze. Nie bójcie się tych zmian, bo zmiana jest nieunikniona po prostu. No, wszystko się zmienia wokół nas. I my tak samo powinniśmy w jakimś stopniu z tą zmianą podążać. Teraz dla znaków stałych od wejścia Plutona do Wodnika czas może być bardziej wymagający, tak naprawdę. Ale dacie radę, byki. Dacie radę. Ta Wenus będzie Was tutaj mocno wspierać. Na samym początku tego tranzytu, właśnie wejścia Plutona do Wodnika, ta Wenus będzie Was wspierać, więc nawet jeśli będą to zmiany dla Was trudne, to Wenus zdecydowanie złagodzi ich skutki. Oprócz tego 15 grudnia będziemy mieć pełnię Księżyca w Bliźniętach i pamiętajcie, że mamy Jowisza w retrogradacji cały czas w Bliźniętach. To jest Wasz drugi dom. Czy spojrzę szybko na kosmogram? Jakie są tutaj oprócz tego opozycje? Wasze finanse osobiste, Wasze podejście do finansów osobistych, do tego, jak Wy wykorzystujecie Wasze talenty, do Waszego systemu wartości, będą osiągać kulminacyjny moment tak naprawdę. Uważałabym na nadmierne wydatki podczas tej pełni i myślę, że warto jest otworzyć się po prostu na nowe możliwości zarobkowe. Zastanówcie się, nad czym pracowaliście przez ostatnie pół roku, co próbowaliście zmienić, co chcieliście zmienić, jak podchodzicie do finansów, co jest dla Was istotne. Czy zrobiliście podsumowanie Waszych finansów, Wasz budżet? Myślę, że ta pełnia Księżyca też jest dobrym czasem na to, aby zrobić takie podsumowanie. Może wydawać się dość nudne i nieprzyjemne, a może się okazać, że tak naprawdę nie jest wcale tak źle, jak to widzicie, jak sobie wyobrażacie. Ile dodatkowych sposobów na zarabianie do Was przyszło, dodatkowych sposobów na oszczędzanie pieniędzy do Was przyszło przez ostatnie pół roku, jakie są talenty, nad którymi pracowaliście, nad których rozwojem się pochyliliście, być może zainwestowaliście również w te talenty. Jestem ciekawa, nad czym pracujecie ostatnio, byki. Oprócz tego mamy 21 grudnia Słońce w Koziorożcu, to jest Wasz 9. dom. Czas eksploracji nowych ścieżek, rozpoczęcie eksploracji nowych ścieżek. Dobrze byłoby tutaj myśleć długoterminowo, szczególnie jeśli chodzi o edukację, podróże, rozwój duchowy, ale u Was główny fokus przez grudzień to jest zaufanie procesowi transformacji po prostu, zarówno w finansach, jak i w karierze. Pamiętajcie, że Wasze wysiłki będą przynosić Wam stabilność. Oprócz tego będziemy mieć również nów. Byki, u Was ten nów będzie wypadać w domu 9. Sprzyja nowym początkom w sferze edukacji, podróży, duchowego rozwoju, inspiracji, jeśli chodzi o rozpoczęcie studiów, o podróże, o pogłębianie wiedzy w kluczowym dla Was obszarze. Myślę, że razem ze Słońcem, które tam będzie, możecie pochylić się nad tym, zgłębić, co Was tak naprawdę interesuje w tym świecie. Jak wykorzystać ten nów w Koziorożcu 30 grudnia, postawić na długoterminowe plany związane właśnie z edukacją, z rozwojem siebie, rozwojem swojej wizji życia, rozwojem również Was samych, szczególnie jeśli to dotyczy poznawania nowych kultur, podróży. Czas jest to na budowanie planów związanych z przyszłością. I teraz, drogie byki, karta dla Was na grudzień. Karta dla byków na grudzień. Karta dla byka to jest As buław.
As buław, baran, lew, strzelec. As jest iskrą ognia oraz zawiera odnawiającą i życiową energię znaków, które przynależą do tego żywiołu. As buław jest nową, pasjonującą przygodą. Kiedy go napotkasz, wiedz, że możesz się na coś ośmielić, bo świat powie Ci tak. Reprezentuje on także pierwsze działanie, które podejmujesz w ramach nowego pomysłu czy projektu. Jest to pierwszy krok. Ta energia musi być chroniona i skierowana ku czemuś i nie może zaniknąć jak pierwsze iskry ognia. Trzeba ją podsycić, żeby ogień mógł się rozpalić. Słowa klucze: nowy początek, mówienie tak, zaczynanie nowego projektu. Myślę, że to jest wspaniała karta dla Was. Powodzenia. Powodzenia, byki. Bliźnięta, witam Was serdecznie. Temat przewodni Waszego grudnia to jest komunikacja, relacje i komunikacja na pierwszym planie. Rozpoczynamy grudzień już nowiem Księżyca w Strzelcu 1 grudnia. To jest Wasz 7. dom. 7. dom, dom relacji, dom małżeństwa, dom relacji partnerskich, ale również relacji biznesowych 1 na 1. Energia skupia się tutaj na relacjach partnerskich, czas na odnowienie więzi lub na przyciąganie nowych osób do swojego życia, ale z drugiej strony będziemy mieć opozycję tutaj do Jowisza, który jest u Was w 1 domu. I może to stanowić pewnego rodzaju wyzwanie, no bo mamy opozycję, chcemy coś tworzyć, jakieś nowe relacje, chcemy odnowić więzi, chcemy przyciągnąć nowe osoby, chcemy rozpocząć nowy etap w relacji, jaką mam z partnerem, partnerką, również w relacjach biznesowych, ale będziemy mieć opozycję właśnie z Jowiszem w Waszym 1 domu, czyli to, jak ja siebie widzę, kim ja jestem w relacjach, gdzie są moje granice, jak chcę być widziany w tej relacji, kim jestem tak naprawdę, kim jestem, jaką maskę przybieram, ile mam tych mask, czy mogę być jedną osobą dla wszystkich, mogę mieć tą samą maskę, czy muszę nimi żonglować, muszę je zmieniać dla każdej nowo poznanej osoby. Dlatego tutaj cokolwiek będziecie rozpoczynać wraz z tym nowiem, to może potrwać i dopiero po kilku miesiącach zobaczycie efekty tego, nad czym pracujecie, jak pracujecie nad relacjami. Oprócz tego będziemy mieć koniunkcję Słońca i Merkurego 6 grudnia. Dalej to jest Wasz dom relacji w 7 domu. Wszystko dzieje się w Strzelcu, dlatego mówiłam, że relacje są na pierwszym planie. Kazimi Słońca i Merkurego. Merkury jest w tym czasie w retrogradacji, więc odkąd wszedł do retrogradacji od 26 listopada, mamy czas, aby przyjrzeć się naszym relacjom, jak ja je tworzę, jak wyglądają moje relacje, jak chcę je tworzyć. Przemyślę, czy to jest to, co tworzę z partnerem, partnerką jest dla mnie odpowiednie. Jeśli nie mam partnera, partnerki, to dlaczego coś mi nie odpowiada? Może podchodzę do tego w sposób, który nie odpowiada moim wartościom, nie odpowiada temu, kim jestem, może przyciągam osoby, które tak naprawdę nie są dla mnie odpowiednie. To jest dobry czas na rozmowy. Na rozmowy 1 na 1 z innymi, na rozmowy z partnerem, partnerką, na rozmowy zarówno osobiste, jak i zawodowe, na polu osobistym, jak i zawodowym. Mogą przynieść Wam jasność, nowe pomysły, mogą przynieść Wam tak naprawdę zrozumienie przede wszystkim, no jednak jest to retrogradacja Merkurego. Czy to jest dobry moment na negocjacje i mediacje? Nie powiedziałabym. To jest dobry moment na zrozumienie, na głębokie wejście w istotę problemu. Jeśli planowaliście lub nie planowaliście, ale nie rozpoczęliście, lub może myślicie nad tym, aby rozpocząć terapię, ponieważ macie trudności w tworzeniu więzi z innymi ludźmi w relacjach, to jest, myślę, dobry czas na to, aby się temu przyjrzeć, czy terapia by mi pomogła, czy to, jak buduję relacje z innymi, jest zgodne z tym, jak ja chcę w tych relacjach istnieć, czy moje potrzeby są zaspokajane. Czas na to, aby się skupić, pochylić nad swoimi relacjami, przyjrzeć się temu. To nie jedyna planeta, która jest w retrogradacji. Cały czas mamy, nie jedyna, mówię o Merkurym, cały czas mamy Jowisza w retrogradacji i Mars będzie wchodził do retrogradacji 7 grudnia, Wasz 3 dom. Wasze tempo komunikacji może zwolnić. Zdecydowanie uważałabym na impulsywność w rozmowach, na
szumy komunikacyjne w rozmowach z rodzeństwem, z sąsiadami. Zamiast działać, lepiej jest poświęcić czas na przemyślenia. Może skierować się do swojego dziennika i zapisywać też swoje myśli tam. To jest czas na to, aby skupić się na tym, w jaki sposób się komunikujemy, co chcemy zrobić z tym, jak się komunikujemy, jak wyrażamy siebie. Czy są jakieś kursy, krótkie kursy, ponieważ jest to trzeci dom, które chcielibyśmy rozpocząć. To jest czas na to, aby to przemyśleć. Czy ja jestem w stanie wyrażać siebie? Przede wszystkim, to jest główne pytanie. Czy ja jestem w stanie wyrażać siebie? Czy to, jak się komunikuję z innymi, jest w stanie wyrażać mnie? Słuchajcie, teraz trochę randomowo, ale przypomniało mi się, byłam chyba tydzień temu na otwarciu wystawy w Berlinie w Muzeum Sztuki Współczesnej. Jest to główny ośrodek sztuki współczesnej w tym mieście, jeden z dwóch. No i muszę przyznać, że poziom był bardzo, bardzo niski. I to, co zauważyłam, to przede wszystkim to chęć pokazania siebie i swojego statusu jako artysty, który może zrobić cokolwiek i wszyscy powinni klaskać. Ale nie było w tym wyrażania ani myśli, ani siebie, ani komentowania problemu, ani artyzmu, ani rzemiosła. I tak naprawdę ten Mars retrogradacji w trzecim domu jest po to, aby też zastanowić się nad tym, co ja w ogóle chcę wyrazić, czym ja chcę się dzielić z innymi, dlaczego jest to dla mnie ważne. On nie jest zupełnie o tym, że ja chcę pokazać siebie i chcę, żeby wszyscy mnie inni widzieli. Nie, to nie jest nasz pierwszy dom. To jest o tym, co ja w ogóle chcę zakomunikować innym. Myślę, że ten Mars tutaj będzie dolewał oliwy do ognia, jeśli czujecie, że nie mogliście wyrażać tego, co chcieliście, jeśli w jakiś sposób musicie owijać w bawełnę i dobierać cały czas słowa. Ten Mars będzie tutaj zapraszać właśnie do rozważania nad tym, jaki mam styl wypowiedzi, co komunikuję i dlaczego to komunikuję, czy jestem w stanie wyrażać siebie tak naprawdę, czy jestem w stanie dzielić się tym, czym chcę się dzielić. Oprócz tego 7 grudnia będziemy mieć, to jest ten sam dzień, będziemy mieć wejście Wenus do Wodnika. Jeszcze raz spojrzę na tabelkę, tak, to jest ten sam dzień. Wenus wchodzi do Wodnika i będzie w koniunkcji z Plutonem, no bo Pluton, on bardzo powoli tranzytuje, mimo tego, że on od 19 listopada już jest w Wodniku, ale jest dopiero na samym początku. Wenus wchodzi do Wodnika i łączy się z Plutonem, Wasz 9 dom. Wasze podejście do edukacji, filozofii życiowej, podróży, wiary może ulegać całkowitemu przetransformowaniu, całkowitej zmianie. Zapraszam Was na film z Plutonem w roli głównej, ale tutaj te intensywne doświadczenia mogą, doświadczenia, które będą związane właśnie z Waszą edukacją, z podróżami, z podejściem do religii, podejściem do Waszej wiary, mogą Was w jakiś sposób popychać do przewartościowania Waszych poglądów. I to z jednej strony może być przyjemny proces, mamy tutaj Wenus, prawda? Może być to proces poprzez poznawanie, przez jakąś odkrywczą dla Was podróż. Być może jest to czas, kiedy będziecie czuć to przyciąganie, będziecie chcieli się bardzo zgłębić w dany temat. Z drugiej strony, ten proces nie musi być zupełnie przyjemny, on może być męczący dla Was, może to być na tyle intensywne, że będziecie czuć się przytłoczeni, ale ta Wenus będzie, no bo ten trans będzie trwać przez 20 lat, Pluton w Wodniku, ta Wenus będzie łagodzić ten tranzyt na początku. Ona będzie łagodzić ten początek, więc skorzystajcie z tego tranzytu. Oprócz tego mamy pełnię Księżyca, która będzie w Waszym znaku 15 grudnia, pierwszy dom. Osobiste projekty, Wasza tożsamość, Wasze cele stają w centrum uwagi. Także zwróćcie uwagę na to, co chcecie pokazać światu. Jest to moment kulminacyjny Waszej pracy nad sobą. Jak chcecie się prezentować, kim chcecie być, jak chcecie być widziani przez innych. Myślę, że to jest mocno połączone również z tym, o czym mówiłam na samym początku, czyli to, co się dzieje u Was w Strzelcu w 7 domu.
21 grudnia mamy wejście Słońca do Koziorożca, Wasz 8. dom, czyli faza transformacji. Wchodzicie w fazę transformacji po prostu. Sprawy finansowe, sprawy intymne, związane z Waszymi lękami będą wymagać Waszej uważności. A oprócz tego będziecie mieć również nów w domu 8. 30 grudnia dom 8 to jest transformacja, są finanse wspólne, to jest głęboka intymność, wszelkiego rodzaju tematy tabu, to jest dom śmierci również. Ten nów zapowiada zmiany tak naprawdę w Waszych finansach wspólnych, w spadkach, w relacjach opartych na głębokim zaufaniu. On zaprasza do pracy nad tymi tematami. Może to być czas od tego nowiu przez następne pół roku do przemyślenia Waszych lęków i pracy nad emocjonalnym uzdrowieniem. Przyjrzyjcie się swoim finansom i swojemu podejściu do intymności, do emocji, do tematów tabu. Idealny czas na uporządkowanie wspólnych spraw i inicjację zmian tak naprawdę, które przyniosą Wam większą stabilność, bliźnięta. Myślę, że to tyle dla Was w takim dość telegraficznym odczycie na grudzień. Jeszcze karta dla Was i pamiętajcie bliźnięta, przede wszystkim w grudniu komunikujcie swoje potrzeby jasno i otwórzcie się na głębokie połączenia z innymi po prostu. Przełomy w relacjach są kluczem do sukcesu, tak naprawdę. Jeszcze raz spojrzę sobie tutaj na kosmogram. Wybrałam akurat je na pełnię. Czy coś tutaj widzę dla Was? Wypadła mi karta, więc będzie to karta dla Was, dla bliźniąt. Jest to trójka kielichów. Trójka kielichów. Merkury w Raku, druga dekada. Merkury przynosi komunikację emocjonalną, a razem z Wenus mamy odkrywanie emocji w relacji z innymi. Tutaj jesteśmy w głębokiej komunikacji z wieloma osobami. Jest to karta siostrzeństwa, przyjaźni, dzielenia intencji, wspólnych planów i pracy nad czymś, co prawdziwie nas urzeka. Mamy wspólny język, co dzieje się, kiedy otaczają nas podobnie myślący ludzie, przyjaciele tacy jak my, z którymi rozumiemy się od pierwszego spojrzenia. Jest to karta związana z obfitością, bogactwem, które przychodzi tylko z dzielonych doświadczeń. Słowa klucze: dzielenie się z grupą, podobieństwo, wspólne ideały, empatyczna komunikacja. No myślę, że jest to wspaniałe uzupełnienie odczytu astrologicznego. Powodzenia, bliźnięta. I zapraszam teraz Raki. Witam Was serdecznie, Raki, w odczycie na grudzień. Temat przewodni dla Was to jest uważność na codzienność i relacje. Zaczynamy nowiem Księżyca w Strzelcu w Waszym 6. domu. Będzie to mieć miejsce już 1 grudnia. I tutaj dużo się będzie dziać ogólnie w Waszym 6. domu. Pamiętajcie, że cały czas mamy Jowisza w bliźniętach w Waszym 12. domu i podczas tego nowiu będziemy mieć opozycję pomiędzy Jowiszem a tym Księżycem. Z drugiej strony będziemy mieć również wejście Słońca. Już mamy Słońce w Strzelcu, ale będziemy mieć koniunkcję z Merkurem, który jest już w retrogradacji od 26 listopada, więc jak widzicie, dużo się dzieje na Waszym planie związanym ze zdrowiem, po prostu. Ze zdrowiem, z codzienną rutyną, z obowiązkami zawodowymi. Nów w 6. domu to jest świetny czas, aby rozpocząć i wprowadzać zmiany w harmonogramie dnia. Dbanie o dietę, dbanie o kondycję psychiczną. Z drugiej strony mamy tutaj opozycję z Jowiszem w Waszym 12. domu, więc kochane Raki, zastanówcie się, dlaczego Wy chcecie coś zmienić w Waszej codziennej rutynie. Czy to jest przejście na dietę? Czy robicie to dla zdrowia, czy robicie to dla wyglądu i dlatego, aby inni Was, abyście Wy mieli taką fantazję na ten temat, może macie, i abyście Wy czuli, że inni Was uważają za bardziej atrakcyjnych ze względu na dietę. Nope. Tutaj to nie jest podejście do tego, ponieważ to bardzo mocno będzie wpływać na
Waszą podświadomość, na Waszą psychikę. Ten Jowisz w 12 domu w opozycji do Nowiu, później jeszcze do Kazimi Merkurego ze Słońcem. Merkury, który jest w retrogradacji w 6 domu. Zastanówcie się najpierw, zastanówcie się, jak wygląda Wasz dzień. Spiszcie to sobie. Czy coś w Waszej diecie, coś w Waszym podejściu do zdrowia, coś w Waszym podejściu do sportu powinno ulec zmianie. Na pierwszym planie postawiłabym zdrowie psychiczne, zdecydowanie Wasze zdrowie psychiczne i sprawdziła, czy to, co robicie, to Wam służy po pierwsze oczywiście, ale czy to wpływa dobrze na Waszą psychikę, czy te endorfiny się tam wydzielają jednak. Jeśli chcecie rozpocząć sport, sprawdźcie, który sport daje Wam radość, przynosi Wam radość. To może być nawet chodzenie na spacer, przebywanie w naturze, a może lubicie chodzić na basen, a może lubicie sztuki walki, a może lubicie chodzić na tańce, po prostu. Ruch jakiś, który wprowadzacie do Waszego codziennego dnia, powinien Wam odpowiadać. I jeśli on nie będzie Wam odpowiadać, jeśli będziecie robić to ze względu na jakąś presję, którą będziecie odczuwać, lub bo myślicie, że musicie to dodać, to nie będzie działać. To będzie wpływać bardzo na Waszą psychikę i nie będziecie z tego zadowoleni. I tutaj to napięcie między Waszą podświadomością, dlaczego to robicie, a tym, jak już wprowadzacie te zmiany, to te nawyki się nie utrzymają, to po pierwsze, a po drugie będą się odbijać negatywnie na Waszym zdrowiu psychicznym, na Waszej kondycji psychicznej. Dlatego warto jest wykorzystać po pierwsze ten nów razem z Merkurem, który już jest w retrogradacji od 26 listopada, razem ze Słońcem, które będzie w koniunkcji, czyli mamy Kazimi 6 grudnia. Warto jest skupić tą energię na przede wszystkim przeanalizowaniu tego, co sprawia Wam radość, co sprawia, że czujecie się dobrze, czy jest coś, co musicie zmienić w Waszej codziennej rutynie, rzeczywistości, związanego z ruchem, związanego z tym, co jecie, jak jecie, czy dbacie o swoje zdrowie. To jest czas na to, aby zadbać, po prostu zadbać. Z drugiej strony mamy Merkurego w retrogradacji, więc wszystko może zająć nam trochę więcej czasu, po prostu. Świetny moment na to, żeby się zastanowić, żeby zrobić refleksję, przemyśleć, co mogę jeszcze usprawnić w moim codziennym dniu. Jeśli pracuję z domu lub jeśli pracuję z biura i cały dzień siedzę, może jest warto kupić biurko stojące. Tutaj rozwiązań jest mnóstwo. Mam nadzieję, że wykorzystacie dobrze ten czas, ponieważ nów w 6 domu to jest okazja dla nas, aby zmienić naszą codzienną rzeczywistość, co będzie wpływało na to, jak zmieniamy nasze życie. Z drugiej strony, właśnie przez tę opozycję, o której wspomniałam, również Merkury w retrogradacji, będzie to wymagać czasu. To nie jest tak, że te zmiany nagle wprowadzimy i one będą od razu, efekty będą widoczne. To będzie wymagać czasu, kilku miesięcy. Także cierpliwości przede wszystkim, raki. Oprócz tego mamy też wejście Marsa do retrogradacji w Lwie 7 grudnia, Wasz drugi dom. No, muszę przyznać, że Wasze działania w sferze finansowej mogą po prostu być wolniejsze nieco. Czas, aby przemyśleć Wasze wydatki i przychody, Wasze podejście do własnej wartości, do pewności siebie również, co sprawia, że czujecie się pewnie, jaki jest Wasz system wartości, czy to, jak podchodzicie do pieniędzy, czy to, jak podchodzicie do finansów, czy to, jak wydajecie pieniądze, czy to nie jest coś, co wynieśliście z dzieciństwa, widząc, jak Wasi rodzice podchodzili do pieniędzy, jak Wasi rodzice podchodzili do wartości, jak Wasi rodzice lub dziadkowie podchodzili do tego, co jest istotne, żeby mieć, żeby posiadać, w jaki sposób wykorzystujecie swoje talenty. Ta retrogradacja Marsa jest szansą na to, aby wrócić przede wszystkim do tego, co chcieliście robić, jak chcieliście zarabiać pieniądze, chociaż jak jesteśmy dziećmi, to nie myślimy o zarabianiu pieniędzy, tylko o tym, żeby robić coś fajnego i ciekawego. Ale czy są jakieś talenty, które chcielibyście wykorzystać, których nie mogliście wykorzystać? Czy są jakieś talenty, które moglibyście spieniężyć również później? Tutaj, podczas tej retrogradacji wracamy do tego, jak
przede wszystkim w naszym rodzinnym domu, jak podejście do pieniądza zostało nam przekazane, jak podejście do własności, jak podejście do własnych talentów, jak podejście do wykorzystywania tych talentów do zarabiania pieniędzy. Wracamy do tego i to jest czas, aby się przyjrzeć temu, co Was motywuje do tego, jak zarabiacie pieniądze, co Was motywuje do tego, żeby wstać rano i iść do pracy. Czy ją lubicie, czy jej nie lubicie. Oczywiście to nie jest o Waszej pracy per se, to jest o tym, jak podchodzicie do pieniędzy, do finansów. Myślę, że ta retrogradacja Marsa może dać Wam duży wgląd na to, aby przemyśleć przede wszystkim właśnie swoje wydatki i przychody, jak widzicie siebie, jak oceniacie siebie, jak cenicie siebie. To też jest bardzo ważne. Jak cenicie siebie? Może cenicie siebie trochę za nisko, ponieważ tak zostało Wam kiedyś wpojone, że coś kosztuje tyle i tyle. Albo, że przecież za pracę artysty nikt nie zapłaci, albo za pracę chciałam powiedzieć healera, ale uzdrowiciela, powiedzmy uzdrowiciela. Raki mają niezwykłą zdolność, większość raków ma niezwykłą zdolność, oczywiście to zależy od osobistego kosmogramu, ale właśnie do pomagania innym. I tutaj myślę, że warto jest się temu przyjrzeć. Może chcecie zmniejszyć ilość godzin, które poświęcacie na pracę. Może dla Was jest ważniejsze to, aby spędzać czas w domu, aby spędzać czas z domownikami. I przewartościujecie sobie tutaj, zobaczycie, co jest dla Was istotne. Tego samego dnia będziemy mieć wejście Wenus do Wodnika i ona będzie łączyć się tutaj z Plutonem. Czyli mamy koniunkcję z Plutonem, to jest Wasz 8. dom. O całym tranzycie Plutona w Wodniku zapraszam Was do obejrzenia mojego innego filmu na ten temat, ale wejście teraz w Wenus, pamiętajcie, że Wenus jest planetą beneficzną, czyli ona nam przynosi coś, ona zawsze nam w jakiś sposób pomaga, albo jest to dar od losu, albo jest to złagodzenie negatywnych skutków jakiegoś tranzytu. Więc teraz relacje oparte na głębokim zaufaniu, na wspólnych zasobach będą przechodzić Waszą transformację. Wasze relacje będą przechodzić transformację. Mogą pojawić się intensywne emocje w związku z tym. Może pojawić się duża potrzeba uzdrowienia przeszłości i powrócenia do tego, co zostało Wam przekazane w rodzinie również, jaki macie spadek, nie tylko jeśli chodzi o spadek finansowy lub posiadłości, ale też emocjonalny, co Wy na swoich barkach musicie nieść. Ta Wenus Wam przyjdzie tutaj z pomocą, aby to zrozumieć. Aby to wejście Plutona do Wodnika nie było tak trudne, ponieważ ten tranzyt w 8. domu nie jest najłatwiejszy. Na pewno lepiej będzie w relacjach, tak jak już mówiłam w odczycie właśnie na Plutona w Wodniku, no to już wyszedł z Waszego domu relacji, no ale teraz warto jest się zmierzyć z tym, czego się obawiacie, jeśli chodzi o intymność, czego się obawiacie, jeśli chodzi o bycie blisko z drugim człowiekiem, jakie są Wasze lęki, strachy, czy są jakieś tematy tabu, których nie poruszacie, czy jesteście w stanie otwarcie mówić o pieniądzach z partnerem, partnerką również. Czy jesteście otwarcie w stanie mówić o tym, co tak naprawdę, czego się boicie. Tutaj przy tych intensywnych emocjach Wenus będzie Was wspomagać, ona będzie Wam przynosić trochę ulgi, być może głębszego zrozumienia po prostu, pomoże Wam w dotarciu do tej prawdy. Myślę, że złagodzi ten czas rozpoczęcia tranzytu Plutona przez Wodnika, no bo tak naprawdę jesteśmy na samym początku, on przez 20 lat będzie nas transformował, będzie nas zmieniał. Oprócz tego będziemy mieć pełnię Księżyca w Bliźniętach 15 grudnia, to jest Wasz 12 dom. Pamiętajcie, że mamy tam również Jowisza w retrogradacji. Wasze emocje, Wasza podświadomość, Wasza
potrzeba być może bycia w odosobnieniu, bycia sam na sam ze sobą, z moimi emocjami, tutaj może wyjść na pierwszy plan. Bardzo dobry moment na introspekcję, na podsumowanie wewnętrznych konfliktów, wewnętrznej pracy również, zmierzenie się z naszym ja, tak naprawdę, z naszym ukrytym ja gdzieś głęboko. Jeśli podejmowaliście pracę nad snami, robiliście jakieś introspekcje, być może szukaliście sposobów na głębsze zrozumienie siebie. Oprócz tego, słuchajcie, coś się kończy, coś się zaczyna, tak jak skończył się ten tranzyt Plutona w Wodniku, o którym już wspominałam, tak rozpoczyna się teraz wejście Słońca, a następnie nowy Księżyc w Koziorożcu w Waszym 7. domu, czyli jest to moment na skupienie się na relacjach partnerskich od 21 grudnia, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Może się tutaj pojawić zwiększona potrzeba stabilizacji przede wszystkim i trwałości w relacjach, ale Wasz fokus będzie bardziej na związki nastawiony. No i zdecydowanie po całym tym czasie, kiedy Pluton tranzytował przez Wasz dom Koziorożca, Wasz dom 7, już przeszliście przez tą transformację i teraz wiecie, czego oczekujecie w związku, kim jesteście w związku, jaki związek chcecie tworzyć, czy to w relacjach partnerskich, czy w biznesowych również. I będziemy mieć 30 grudnia nowy księżyc, nów księżyca. Energia nowiu przynosi nowe początki w relacjach, po prostu. Energia nowiu tak działa, nowe początki. Możecie zaplanować albo Waszą przyszłość z partnerem, jeśli już takiego macie, albo jeśli nie macie, ale poszukujecie partnera, partnerki, to przez następne pół roku możecie nad tym pracować, aby spotkać kogoś, poznać kogoś, kto spełnia Wasze oczekiwania i z kim jesteście w stanie stworzyć związek romantyczny, jak i biznesowy. Zdecydowanie tutaj powinno być takie podkreślenie odpowiedzialności i zaangażowania z dwóch stron. Jakby ten motyw przewodni tych związków powinien być jasny, bez żadnego owijania w bawełnę. Także, kochane raki, rada dla Was na grudzień to jest skoncentrowanie się na zdrowiu psychicznym i fizycznym, ale również na budowaniu trwałych relacji opartych na zaufaniu i stabilności. Grudzień to jest dobry czas na to, aby się zastanowić, co nam służy, co nam nie służy. Mamy Merkurego, mamy Jowisza i mamy również Marsa w retrogradacji. Pod koniec grudnia już Merkury wyjdzie z retrogradacji, to będzie 15, więc myślę, że macie szansę na to, aby przemyśleć to wszystko, co jest związane z Waszymi strzelczymi aspiracjami. Dlaczego strzelczymi? Ponieważ Merkury jest w Strzelcu. I teraz karta dla Was. Karta dla Was. Pamiętajcie, że jak już ten Merkury wyjdzie z retrogradacji od 15 grudnia, to wtedy dobrze jest działać. I mamy dla Was trójkę mieczy. Trójka mieczy. Saturn w wadze, druga dekada. W dwójce mieczy dokonaliśmy ostrożnej decyzji, ale w trójce mieczy musimy stawić czoła konsekwencjom naszego wyboru, które czasami są bolesne. Na tej karcie Saturn, pan ograniczeń, przepisów i odpowiedzialności, spotyka wagę, która przewodzi emocjami i pięknem. Mimo to może wydawać się to dziwne. Saturn jest w egzaltacji wadze, ponieważ bycie w emocjonalnej relacji ze światem oznacza słuchanie, obserwację, akceptację i doświadczenie bólu. Bez doświadczenia tego w praktyce niemożliwe jest przezwyciężenie tego, co nas zraniło. Jeśli nie będziemy pamiętać, co sprawiło nam cierpienie i nie okażemy temu współczucia, zawsze będziemy do tego przywiązani. Trójka mieczy zatem łamie się, żeby móc się później scalić. Rani się, żeby mogło nastąpić uzdrowienie. Słowa klucze: rozłam, separacja, trudność, możliwość scalenia, świadomość.
Powodzenia, raki. Lwy, witam Was serdecznie. Temat przewodni na grudzień dla Was to jest twórcze przebudzenie i równowaga w relacjach. Rozpoczynamy miesiąc 1 grudnia już nowią księżyca w Strzelcu, to jest Wasz 5. dom. Pamiętajcie, że mamy cały czas Merkurego podczas tego nowiu w retrogradacji. On będzie do 15 grudnia w retrogradacji. Więc tutaj, pomimo tego, że mamy nów, możemy rozpoczynać, to zanim to działanie efekty tego działania będą widoczne, może to trochę zająć nam czasu. Nów wprowadza nową energię w sferę twórczości przede wszystkim. No jednak jest to dom 5, czyli nasza kreatywność, nasze podejście do przyjemności w życiu, do romansów również. 5. dom to jest dom lwa. Nowa energia, jeśli chodzi o twórczość, romans, relacje z dziećmi również. Idealny moment na to, aby zaplanować Wasze projekty artystyczne lub skupić się na rozwoju pasji, ale pamiętajcie, że najlepiej jest działać, jak już Merkury wyjdzie z retrogradacji po 15 grudnia. Podczas tego nowiu będziemy mieć również opozycję do Jowisza i ta opozycja, ona może tutaj stwarzać pewnego rodzaju napięcie pomiędzy tym, co Wy chcecie tworzyć, a jak widzą Was i jak wspierają Was Wasze grupy przyjaciół, większe społeczności. Napięcie pomiędzy tym, jak jesteście odbierani, jak chcecie być odbierani, czy macie wsparcie, a co chcecie tworzyć. Jak chcecie wyrażać siebie przez tą twórczość, przez swoją kreatywność. Więc tutaj to napięcie może istnieć podczas tego nowiu, ale pamiętajcie, jak już zaplanujecie, na czym chcecie się skupić, jak chcecie się wyrażać, co chcecie tworzyć po wyjściu Merkurego z retrogradacji, będzie to dobry czas na to, aby pracować właśnie z energią tego nowiu, z energią tego strzelca, czyli 1 grudnia bardziej skupiamy się na tym, na przemyśleniach, co chcielibyśmy stworzyć, jakie nowe działania chcielibyśmy, jakich hobby chcielibyśmy spróbować, jakie działania kreatywne chcielibyśmy podjąć, zastanowić się, poszukać w internecie, sprawdzić różne kursy i nawet jeśli to nie przyjdzie od razu, podczas nowiu zazwyczaj jest łatwo pracować z tą energią. Nowie to jest moja ulubiona część, jeśli chodzi o prognozy, ale tutaj podczas tego nowiu może to zająć nam trochę czasu. I może być tak, że po wyjściu już Merkurego z retrogradacji będzie nam łatwiej znaleźć właśnie to, czego szukamy. Czyli na przykład nowy kurs, czyli nowe prospekty. Nie wiem, że tak mogę powiedzieć o osobach, ale być może, jeśli chcecie rozpocząć randkowanie, to może to być też czas, kiedy właśnie dopiero po wyjściu Merkurego z retrogradacji będzie nam łatwiej znaleźć osoby, z którymi nadajemy na tych samych falach i możemy spędzić przyjemnie czas. Oprócz tego mamy Kazimi Słońca i Merkurego 6 grudnia w Waszym 5. domu, dalej jesteśmy. Tutaj myślę, że wszelkie kreatywne działania, inspiracje, jeśli chodzi o Wasze życie uczuciowe, również relacje z dziećmi, przyglądamy się bardziej temu niż działamy, no bo Merkury jest dalej w retrogradacji, ale myślę, że możecie mieć możecie mieć o wiele więcej inspiracji niż się spodziewaliście. Możecie też być bardziej uznani za to, co tworzycie, zrozumieni być może, no bo jednak jest to ja, Słońce, Merkury. Także nawet jeśli będziecie czuć jakieś problemy w komunikacji, to myślę, że warto jest wykorzystywać ten czas na odkrywanie, chodzenie do muzeum, chodzenie do galerii, być może chodzenie na spotkania grup związanych ze sztuką, jeśli chcecie poznać nowe hobby również. Ogólnie powiedziałabym, że ten czas to jest też dobry moment na to, jeśli szukacie partnera, partnerki lub nie muszą to być romantyczne relacje, mogą być biznesowe również, na poznawanie właśnie podczas wspólnych zajęć związanych z Waszym hobby, z czymś kreatywnym. W ostatni weekend byłam w Londynie i ilość miejsc, w których oferowane są zajęcia
nie wiem, czy to nazwać zajęcia dokładnie, no ale taki sposób na spędzanie czasu z innymi, trochę jak wyjście do baru, pubu, ale robienie czegoś kreatywnego również jest, ilość tych miejsc była dla mnie szokująca. Co kilka ulic były nowe miejsca, gdzie można było spotkać się na malowanie obrazów, rzeźbienie i jednocześnie lampkę wina. Myślę, że coś w tym stylu, jeśli macie w swojej okolicy lub jeśli chcecie rozpocząć, to zdecydowanie jest to dobry czas na odkrywanie i nowych pasji, i Waszych talentów, i również nowych ludzi. Oprócz tego 7 grudnia Mars będzie spowalniać w Lwie, będzie wchodzić do retrogradacji. Jest to Wasz pierwszy dom i tutaj Mars zdecydowanie będzie być może zmuszać do przemyślenia działań związanych z Waszą tożsamością, sposobem, w jaki się prezentujecie. Czas na redefinicję Waszych celów, tak naprawdę, czas na redefinicję Waszych celów i przyjrzenie się temu, czy jako dzieci nie czuliście się w jakimś stopniu stłamszeni być może. Czy nie czuliście się, że musicie się trochę schować. Ten Mars zaprasza do przyjrzenia się temu, jaka jest relacja Was z Waszym wewnętrznym dzieckiem. Tego samego dnia Wenus wchodzi do Wodnika i połączy się z Plutonem. O tranzycie Plutona w Wodniku nagrałam osobny film, do którego Was zapraszam. Relacje partnerskie będą przechodzić intensywną transformację przez następne 20 lat tak naprawdę. Myślę, że wraz z tą koniunkcją Wenus z Plutonem może dojść tutaj do głębokich rozmów i do zakończenia niezdrowych relacji lub do rozpoczęcia nowych relacji, które będą pełne pasji i głębi, ale muszą być oparte na Waszych wartościach, muszą być zgodne z Waszym wewnętrznym systemem wartości. Oprócz tego 15 grudnia mamy pełnię Księżyca w Bliźniętach. Tego samego dnia Merkury kończy retrogradację. Jest to Wasz 11 dom. Wasze relacje z grupami, z przyjaciółmi, ze społecznością osiągają punkt kulminacyjny. Może pojawić się potrzeba wycofania lub przewartościowania celów związanych z innymi ludźmi. I tutaj warto jest się przyjrzeć temu, co do Was po prostu przyjdzie w tym czasie. Nad czym pracujecie przez ostatnie pół roku z Waszymi przyjaciółmi, nad czym pracujecie, jeśli chodzi o Wasze aspiracje, nad czym pracujecie, jeśli chodzi o to, jak Wy jesteście widziani w dużych grupach społecznych. 21 grudnia mamy wejście Słońca do Koziorożca, to jest Wasz 6. dom i mamy nów Księżyca w Koziorożcu 30 grudnia. 6. dom to jest przede wszystkim praca nad codzienną rutyną, zdrowiem, organizacją życia. Wraz z wejściem Słońca do Koziorożca, do Waszego 6. domu, tutaj jest zwiększony okres pracy nad Waszą codzienną rutyną, nad zdrowiem, nad organizacją życia. Może być większa potrzeba uporządkowania życia zawodowego i zdrowotnego również, a tym bardziej, że będziemy mieć nów Księżyca właśnie w 6. domu, 30 grudnia. Doskonały moment na nowe początki w pracy, doskonały moment na nowe początki w sferze zdrowia. Możecie zaplanować zmiany, które przyniosą Wam większą stabilność i wydajność również w codziennym życiu. No i tutaj Koziorożec zawsze zaprasza do cierpliwego i stabilnego podejścia. Lwy. Skupcie się na równowadze pomiędzy twórczością a obowiązkami. Tak bym powiedziała, w grudniu to jest rada dla Was. Relacje partnerskie i praca nad sobą będą przynosić dla Was kluczowe wnioski przez zrozumienie siebie i Waszej wewnętrznej motywacji. Lwy. Karta dla Was. Karta dla Lwa na grudzień. Dwójka kielichów. Dwójka kielichów. Wenus w Raku, pierwsza dekada.
Kiedy Wenus wchodzi do Raka, możemy doświadczyć rozwoju naszych emocji, szczególnie tych związanych z miłością i relacjami, czyli dokładnie tym, co znajdujemy na dwójce kielichów. Dwie postacie stykają się i stykają się kielichami. Spotykają się i stykają się kielichami, co symbolizuje emocjonalną bliskość i odkrycie. Jest to pierwszy etap relacji, w którym nie znamy jeszcze drugiej osoby na głębszym poziomie, ale czujemy do niej pociąg i zauroczenie. Ten proces niekoniecznie odnosi się tylko do relacji między dwójką osób, ale również do relacji, jaką możemy mieć z projektem, miejscem czy doświadczeniem. Słowa klucze: spotkanie, relacja, zakochanie się, wymiana emocjonalna. Powodzenia. Powodzenia, lwy. Panny, witam Was serdecznie w czytaniu na grudzień. Temat przewodni dla panien to są domowe fundamenty i twórcza ekspresja. Dlaczego domowe fundamenty? Dużo się dzieje u nas, mówię u nas, ponieważ ja jestem ascendentalną panną. U nas dużo się dzieje w domu czwartym. Mamy nów księżyca w Strzelcu, mamy później koniunkcję Słońca i Merkurego, czyli Kazimi. Merkury jest naszym władcą, dlatego dla panien ascendentalnych, dlatego zawsze będzie ważny. No i do 15 grudnia będzie w retrogradacji, właśnie we Strzelcu. Co to dla nas oznacza? Przede wszystkim rozpoczynamy miesiąc 1 grudnia już nowiem w Strzelcu, czwarty dom. Energia nowiu skupia się na domu, na rodzinie. Jeśli planujecie jakiekolwiek projekty związane z nieruchomościami, poprawę relacji w rodzinie, wprowadzanie harmonii w przestrzeń domową, to nów ogólnie byłby dobrym na to momentem, zazwyczaj nów jest dobrym momentem, ale mamy po pierwsze Merkurego w retrogradacji i mamy opozycję do Jowisza, który jest w bliźniętach, również w retrogradacji, więc tu może być napięcie na linii. Mój dom, ja w domu, dom jaki tworzę, dom jako nieruchomość, dom jako miejsce, w którym czuję się swobodnie, dom i relacje z domownikami, a ja i moja kariera, ja i to, czego chcę w życiu tak naprawdę. Więc tutaj ze wszelakimi działaniami wstrzymałabym się do 15 grudnia, do momentu wyjścia Merkurego z retrogradacji. Mamy do tego czasu moment na to, aby przemyśleć, jaki chcę mieć dom, jakie relacje w domu chcę tworzyć, gdzie w ogóle chcę mieszkać, czy miejsce, w którym mieszkam, jest dla mnie odpowiednie, czy są jakieś tematy związane z domownikami, które potrzebują przyjrzenia się. Z drugiej strony, jak moje relacje z domownikami mają się do mojej kariery. Może miejsce, w którym mieszkam, nie pozwala mi się rozwijać. Może miejsce, w którym mieszkam, nie pozwala mi osiągać tego statusu, jaki bym chciał. To jest do przerobienia, do zastanowienia się. Póki mamy retrogradację, warto jest przemyśleć. I później ten nów, zawsze jak sobie zasiejemy to ziarno intencji, będzie ona z nami rosnąć. Jeśli pracujemy się, wkładamy energię, oczywiście będzie z nami rosnąć aż do pełni księżyca w Strzelcu, czyli mamy pół roku na to, żeby pracować z tą energią. Oprócz tego w Strzelcu 6 grudnia będziemy mieć Kazimi, czyli spotka się Słońce z Merkurem. Rozmowy z bliskimi, nowe plany dotyczące domu, rodziny, być może jakieś zrozumienie, jak ja mam się w domu, w rodzinie, jak ja odnajduję się w tych relacjach rodzinnych. Pamiętajmy, że Merkur jest w retrogradacji, więc to bardziej ta energia wchodzi do nas, do środka. Nie jest to jedyna planeta w retrogradacji, ponieważ Mars 7 grudnia też będzie wchodzić do retrogradacji i to jest nasz 12 dom. Czyli jak mamy retrogradację w 12 domu, to skupiamy się możemy odczuwać zwiększoną potrzebę introspekcji, odpoczynku, bycia ze sobą, bycia w odosobnieniu również. Oczyszczenie swojej przestrzeni i fizycznej, i psychicznej. Oczyszczenie swojej przestrzeni z tego, co nam już w ogóle nie służy. Pozbycie się tego, co nam nie służy. Na przemyślenia po prostu, co zalega nam z przeszłości, szczególnie z dzieciństwa, czego chcielibyśmy się pozbyć. Ten Mars trochę zostanie w tej retrogradacji, więc będzie to energia, z którą możemy dłużej pracować, ale zdecydowanie
Jest to zawsze coś, co kieruje się podczas retrogradacji do nas, do środka. Co mną tak naprawdę motywuje? Jaka jest moja wewnętrzna motywacja i dlaczego? Skąd to wynika? To są pytania na retrogradację Marsa. Oprócz tego samego dnia Wenus wchodzi do Wodnika i łączy się z Plutonem. Będzie w koniunkcji z Plutonem. O Plutonie, Wodniku nagrałam osobny film, do którego Was zapraszam, jeśli jeszcze nie oglądaliście, nie oglądałyście. U nas jest to 6. dom. Transformacja będzie dotyczyć naszej codziennej pracy, podejścia do zdrowia. Możemy poczuć potrzebę zmian w harmonogramie dnia, tego, jak się odżywiamy, tego, czy uprawiamy sporty, jakie relacje mamy zawodowe w pracy, mogą stać się bardziej intensywne. Z drugiej strony Wenus będzie nam sprzyjać w tym, aby mimo tej transformacji, mimo tych wyzwań związanych z transformacją, aby było to na naszą korzyść lub nie byłoby to aż tak trudne, po prostu aż tak trudne. Wenus, zawsze tranzyty Wenus, to jest mały benefik, one będą nam albo sprzyjać, albo łagodzić skutki trudniejszych aspektów. Oprócz tego mamy jeszcze w grudniu, 15 grudnia, pełnię Księżyca w Bliźniętach, nasz 10. dom, kulminacja, podsumowanie tematów związanych z karierą, z wizerunkiem publicznym. To jest czas na to, aby określić, czy jesteśmy na właściwej ścieżce zawodowej, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy to, co robię, to ja naprawdę chcę to robić, czy to jest zgodne z moimi wartościami, czy ja wykorzystuję moje talenty w taki sposób, w jaki chcę, czy jestem doceniany, doceniana w pracy, czy tak chcę być postrzegany, postrzegana. Tego samego dnia Merkury wyjdzie z retrogradacji, więc czas przyjrzeć się temu, co do nas przyjdzie podczas tej pełni. 21 grudnia Słońce w Koziorożcu. Słońce przechodzi do Koziorożca. To jest nasz 5. dom. Rozpoczyna się okres sprzyjającej twórczości. Również jeśli, to wiadomo, to jestem ja w relacjach. Czyli ja w relacjach romantycznych, to są romanse, to nie jest 7. dom, to jest 5. dom. To są relacje z dziećmi również. To jest moja relacja z kreatywnością. To jest jak ja podchodzę do przyjemności w życiu również. Możemy odczuwać większą potrzebę wyrażania siebie w bardziej kreatywny sposób i myślę, że szczególnie z nowym Księżyca, który będzie 30 grudnia w Koziorożcu, właśnie w 5. domu, możemy tą energię wykorzystać ku nowym początkom. Ku nowym początkom w twórczości, w miłości, w relacjach z dziećmi, a szczególnie w relacjach 1 na 1, romantycznych i biznesowych, ponieważ będziemy tam mieć trygon do Saturna, który jest w Rybach, także myślę, że możemy wykorzystać dobrze ten czas. Jaka rada na grudzień? Myślę, że dbanie o fundamenty domowe wraz z eksplorowaniem naszej kreatywnej natury. Przede wszystkim należy znaleźć czas na introspekcję i przestrzeń na uzdrowienie. Panny, mamy taki, powiedziałabym, związany z domem, związany trochę z karierą, z naszymi obowiązkami codziennymi, czas w grudniu, ale możemy to dobrze wykorzystać. Mimo tego, że nasz władca jest właśnie w retrogradacji do 15 grudnia. No i w znakach zmiennych te retrogradacje Merkurego zawsze są trochę szalone. Dużo może się zmieniać, jeśli chodzi o dom. Ja sama intensywnie myślę razem z moim mężem, który jest znakiem powietrznym, gdzie chcielibyśmy się przeprowadzić? To pytanie, czy to nie jest pytanie, to już wiemy, ale gdzie chcielibyśmy się przeprowadzić? Jak to połączyć z naszymi karierami? Myślę, że jest to temat, który będzie teraz na świeczniku w grudniu dla wielu z nas. I karta dla nas. 2 mieczy. Dwójka mieczy. Księżyc w wadze, pierwsza dekada. W 2 mieczy jest ukryta informacja, sekrety, których musimy poszukać w sobie. Dyskrecja jest ekspresją księżyca, podczas gdy emocjonalne poszukiwania są częścią wrażliwości wagi. Rozważania, myślenie przed działaniem, dokonanie decyzji w celu przywrócenia równowagi i wewnętrznej harmonii. Jest to karta poszukiwań, rozważania oraz spokoju potrzebnego do dokonania wyboru. Księżyc reprezentuje zmianę, która jest stabilizowana i kierowana przez harmonijną energię wagi. Słowa klucze: wewnętrzne poszukiwania, harmonia, osobiste myśli,
wspomnienie. Myślę, że pięknie ta karta współgra z tym, co na niebie. Szczerze przyznam, że ja podczas retrogradacji Merkurego zazwyczaj czuję się bardzo dobrze. Lubię ten chaos. Mam też urodzeniowo retrogradację Merkurego w retrogradacji. Zobaczymy, co nam przyniesie ten czas, ale pamiętajcie, nie bójcie się tego, że to jest retrogradacja. To jest czas introspekcji, przemyślenia. To nie jest czas, który ma nam rzucać kłody pod nogi. To jest czas, kiedy ta energia kieruje się do nas i u nas będzie to w obszarze domu, rodziny. Powodzenia, panny. Wagi, witam Was w czytaniu na grudzień 2024 roku. Co Was czeka? Jaki jest motyw przewodni? Leitmotywem będzie rozwój relacji społecznych i introspekcja. Rozpoczynamy już 1 grudnia od nowiu Księżyca w Strzelcu. To jest Wasz trzeci dom. W Strzelcu obecnie jest Merkury, który jest w retrogradacji. I co istotne, on tam będzie w retrogradacji aż do 15 grudnia. Oprócz tego 6 grudnia będziemy mieć Kazimi, spotkanie Słońca i Merkurego właśnie w Strzelcu, więc ten dom związany z komunikacją, dom trzeci, również z rodzeństwem, z sąsiadami, z naszą najbliższą społecznością jest bardzo ważny. Nów Księżyca w Strzelcu to jest dobry czas na nowe początki w nauce, w relacjach z sąsiadami, polepszenie relacji z rodzeństwem, tworzenie czegoś razem z rodzeństwem, z sąsiadami, z kuzynostwem, nowe pomysły i krótkie podróże. To wszystko może w jakiś sposób wpłynąć na Wasz rozwój, no ale z drugiej strony mamy tego Merkurego w retrogradacji. Więc tutaj, jeśli zaplanujecie jakieś działanie, to po pierwsze lepiej jest zaplanować to 3 razy albo 4 i wziąć pod uwagę, że może to po prostu realizacja tego może być trochę wolniejsza niż zakładacie. Może tak być. Zdecydowanie fokus jest tutaj na Waszą komunikację. Jak komunikujecie się z innymi? Być może chcielibyście rozpocząć naukę nowego języka, być może chcielibyście rozpocząć jakiś kurs dodatkowy. To są takie krótkie kursy, warsztaty, kursy weekendowe, kursy, gdzie dojeżdżacie, najwyżej pociągiem, powiedziałabym, autem, pociągiem. To nie są takie kursy, gdzie lecicie gdzieś, to byłby 9 dom. Ale czy są takie kursy, które chcielibyście zacząć, które chcielibyście się podjąć, coś nowego, co chcielibyście odkryć, nauczyć się, jak w lepszy sposób komunikować się z otoczeniem? To będzie początek Waszego miesiąca, a po 15 grudnia, kiedy już Merkury wychodzi z retrogradacji, można śmiało działać. Działać też można, jak jest Merkury w retrogradacji, zdecydowanie, ale wtedy nabierze to tempa. Działanie po 15 grudnia nabierze tempa. Oprócz tego 7 grudnia Mars wchodzi do retrogradacji w Lwie. To jest Wasz dom 11. I tutaj Wasza aktywność w grupach społecznych, w stowarzyszeniach może trochę zwolnić. Jest to dobry czas na przemyślenie swoich ról i oczekiwań wobec przyjaciół, również swoich aspiracji. Jaką rolę ja spełniam? Kim chcę być w tych grupach? Czy dobrze się tam czuję? Czy jestem tam, bo jestem już z przyzwyczajenia, ale ta grupa mi nie odpowiada? Czy niektóre grupy przyjaciół, które mam jeszcze z dzieciństwa, czy one mi odpowiadają? Czy my dzielimy te same wartości? To jest jedno z Waszych pytań na tą retrogradację. Oprócz tego 7 grudnia, tego samego dnia, będziemy mieć wejście Wenus do Wodnika i ona połączy się tutaj z Plutonem. Będzie to koniunkcja Wenus i Plutona. O Plutonie w Wodniku nagrałam osobny film, na który Was zapraszam. To jest dla Was dom 5, więc tutaj intensywne zmiany w twórczości. Jeśli jesteście otwarci na romans, to tutaj możecie nie spodziewać się tak naprawdę, bo chciałam powiedzieć spodziewać się niespodziewanego, ale mogą tutaj być niespodzianki, mogą być przypadki lub też nieprzypadki, spotkania innych, które są niezaplanowane, które wynikają z tej samej pasji, z zajęć związanych z tą samą pasją. Więc zdecydowanie tutaj zmiany, jakie będziecie odczuwać, dotyczyć będą te intensywne zmiany właśnie Waszej kreatywności, podejścia do kreatywności, również do romansu. No i Wenus tranzytująca przez ten dom na pewno będzie
pogłębiać i możliwości, i głębie tych wydarzeń. Jest to planeta beneficzna, więc nie ma co się bać. Wenus będzie łagodzić ten tranzyt Plutona na początku zdecydowanie i zawsze tranzyt Wenus przez 5. dom to jest dobry czas na randki, na również spędzanie czasu w kreatywny sposób, spędzanie czasu skupiając się na przyjemnościach. Oprócz tego będzie też trygon do Saturna w tym czasie, także nie jest to zły tranzyt. Powiem tak, nie jest to zły tranzyt, możecie korzystać, także dajcie sobie trochę przyjemności od 7 grudnia. Wyjdźcie gdzieś ze znajomymi, zróbcie coś kreatywnego, nie będziecie tego żałować. Oprócz tego mamy w grudniu też 15 grudnia pełnię Księżyca w Bliźniętach i to jest Wasz dom 9. Również 15 Merkury kończy retrogradację. Pełnia Księżyca w Bliźniętach to jest podsumowanie Waszych podróży, dociekań, nauki, edukacji, filozofii życia. Jeśli przez ostatnie pół roku pracowaliście nad ważnymi decyzjami związanymi z dalszym kierunkiem Waszego rozwoju, edukacją, nauką wyższą, to jest podsumowanie. To jest czas, kiedy mamy taką klamrę, gdzie ten temat wreszcie jest dopięty. W jakim stopniu? Oczywiście to nie znaczy, że dopinamy i już kończymy ten temat, możemy iść dalej, przechodzimy. To jest taka klamra wraz z cyklem Księżyca. 21 grudnia mamy Słońce w Koziorożcu i to jest Wasz dom 4. Czas skupienia na rodzinie, na domu, na naszych emocjonalnych fundamentach, bo tak naprawdę ten dom 4 to są nasze fundamenty. Może pojawić się potrzeba porządkowania spraw domowych. Oprócz tego 30 grudnia będzie mieć miejsce nów Księżyca w Koziorożcu, czyli w Waszym 4. domu. Także idealny moment na nowe początki, jeśli chodzi o sferę domową i rodzinną. Jeśli czekacie na podjęcie decyzji o przeprowadzce, o remoncie, o poprawie relacji rodzinnych, to myślę, że od tego nowiu możecie pracować właśnie i dawać swoją energię w tym kierunku, aby wyszło z tego to, czego chcecie, czyli taki dom, jaki sobie marzycie, na jaki zasługujecie. Jaka jest rada tutaj dla Was na ten miesiąc? Myślę, że wprowadzenie równowagi między relacjami społecznymi, a dbaniem o własny spokój i stabilność w domu. Wagi, karta dla Was. Karta dla wagi. Pamiętajcie, że dla wag ascendentalnych zawsze tranzyty Wenus będą istotne, także gdzie ta Wenus jest dla Was ważne. No i teraz będzie tranzytować przez Wasz dom 5, dom przyjemności, dom dzieci, dom radości ogólnie, to jest dom Lwa. Co dla wagi na grudzień? Przykładam. Wow, gwiazda. Gwiazda, wodnik. Kobieta wylewa wodę na ziemię i do rzeki. Z jednej strony jej działanie odżywia ziemię, z drugiej wlewa ona wodę do wody, co mogłoby się wydawać bezsensownym gestem, który jest jednak powiązany z ideałami, nadzieją i zjednoczeniem intencji. Wodnik również ma podwójne znaczenie. Z jednej strony jest związany z powietrzem, będąc znakiem tego żywiołu, a zatem jest umysłowy, klarowny i pełen innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej jest powiązany z wodą, poprzez świat emocjonalny i duchowy. Wodnik jest tym, który przynosi wodę. Ożywia on świat za pomocą emocji, które są nie tyle indywidualne, co dzielone z okiem na miłość uniwersalną, ważność ideałów i społeczności. Władany przez Urana, jedyną planetę w Układzie Słonecznym, która obraca się na osi 98 stopni, ogólnie ruch Urana jest wyjątkowy, inny niż każdej innej planety. Jest to nonkonformistyczny znak, który idzie swoją własną drogą, dystansując się od większości. W
karcie gwiazdy wyjątkowość wodnika staje się nadzieją, światłem, który można dostrzec na końcu tunelu, szczęściem oraz otwartością i wrażliwością na życie i naturę. Słowa klucze: społeczność, nadzieja, natura, nonkonformizm. Powodzenia wagi. Skorpiony, witam Was serdecznie. U Was tematem przewodnim na grudzień jest stabilność finansowa i rozwój zawodowy. Brzmi ciekawie? Rozpoczynamy już 1 grudnia nowym księżyca w Strzelcu, to jest Wasz drugi dom, czyli czas na nowe początki w finansach, na rozpoczynanie nowych projektów zarobkowych, na większą jasność w kwestiach materialnych, ale mamy jednocześnie Merkurego właśnie w Strzelcu, który jest w retrogradacji. Więc wszystko to może być nieco opóźnione, aż do 15 grudnia, ponieważ 15 grudnia Merkury wyjdzie z tej retrogradacji i możemy przez następne pół roku pracować właśnie nad finansami. Czyli od 15 grudnia, 1 grudnia mamy intencje, decydujemy się, jak chcemy pracować nad naszymi finansami, nad naszymi talentami również, jak chcemy zarabiać, jak chcemy podchodzić do tego, co posiadamy, czy coś się będzie zmieniać w tej kwestii. I później od 15 grudnia możemy już rozpocząć działanie. Następnie przez pół roku możemy kontynuować. Słońce spotka się z Merkurem właśnie w Strzelcu 6 grudnia, więc tutaj będzie duży fokus ogólnie na Wasze finanse osobiste, na Wasze wartości. Dobrze jest wykorzystać ten czas, aby poprawić Wasze podejście do zarabiania pieniędzy. Oprócz tego czeka nas retrogradacja Merkurego, już jesteśmy w retrogradacji Merkurego, retrogradacja Marsa 7 grudnia. I u Was wypada to w domu 10, ponieważ Lew jest Waszym domem 10. Także Wasza aktywność zawodowa, Wasza kariera, Wasz status społeczny będą tutaj nieco na świeczniku, ale jest to czas na analizę Waszych ambicji i strategii zawodowej. Retrogradacja Marsa w 10 domu jest to świetny moment, aby zadać sobie pytanie, czy to, co robię, to jest naprawdę to, co ja chcę robić. Czy to w jakiś sposób nie zostało mi wpojone w dzieciństwie, że to jest ten zawód, który powinienem robić? Czy to, jak chcę się pokazać innym, kim chcę dla nich być, czy to są moje wartości? Czy to się zgadza z tym, kim ja tak naprawdę chcę być? Być może jest to dobry czas na to, aby wrócić do tego, kim chcieliście być jako dzieci. Tego samego dnia mamy wejście Wenus do Wodnika i to będzie koniunkcja z Plutonem, który niedawno wszedł właśnie do Wodnika. Zapraszam Was na mój film o wejściu Plutona do Wodnika. I tutaj u Was jest to 4 dom. Także transformacje w sferze rodzinnej lub domowej będą wymagać Waszej uwagi. Duża potrzeba może być uporządkowania spraw emocjonalnych i związanych z przeszłością, ale pamiętajcie, że Wenus jest planetą beneficzną, więc niezależnie od tego, jak wymagający ten tranzyt Plutona może być, szczególnie na początku, to Wenus albo pomoże Wam w ten sposób, że będzie Wam lżej, albo przyniesie Wam coś od losu. W jakiś sposób Was w tym wspomoże, w tym tranzycie. Także słuchajcie, tranzyt Wenus przez 4 dom to zazwyczaj jest dobry czas na wszelkiego rodzaju renowację, upiększanie przestrzeni, zmiany, wszystko to, co jest związane z naszym poczuciem estetyki, również z naszym poczuciem wartości. Sprawdzamy, czy ten dom, który tworzę, jest odpowiedni. Tylko że tutaj wraz z połączeniem z Plutonem zachęcam bardziej do wejrzenia w głąb siebie, do sprawdzenia tego, czy dom, który tworzę, czy schematy, które ja tworzę w domu, skąd one wypływają, jak schematy z mojego domu, w którym się wychowywałam, wpłynęły na to, co teraz tworzę, które chcę powielać, których nie chcę powielać. To samo dotyczy estetyki domu, to samo dotyczy systemu wartości. Pamiętajcie, że to Wy tworzycie Wasz dom. Oprócz tego 15 grudnia będziemy mieć pełnię Księżyca w Bliźniętach. 15 grudnia również Merkury kończy retrogradację. Jest to Wasz dom 8, pełnia Księżyca w domu 8, czyli finanse wspólne, kredyty, sprawy intymne, tematy tabu, tematy okultystyczne, wszystko to, co jest trochę nieprzyjemne do rozmowy, będą osiągać punkt kulminacyjny.
Bardzo dobry moment na zakończenie zaległych kwestii finansowych. Jeśli komuś coś jesteście winni, dłużni, to wraz z tą pełnią dobrze jest to zakończyć. I też przyjrzeć się temu, co zaczęło się zmieniać w tej sferze przez ostatnie pół roku. Dlatego też na początku wspomniałam, że dużo jest o stabilności finansowej, no bo dzieje się sporo w Waszym domu drugim, w Strzelcu i tutaj mamy też pełnię w połowie miesiąca w domu 8. Poza tym 21 grudnia Słońce wchodzi do Koziorożca, to jest dom 3 dla Was, czyli intensywny czas, jeśli chodzi o komunikację, o skupienie na edukacji, na krótkich podróżach również. 30 grudnia będziemy mieć nów Księżyca w Koziorożcu, też 3 dom. Koziorożec jest Waszym 3 domem, więc idealny czas na różnego rodzaju nowe projekty, naukę, wprowadzenie zmian w relacjach z Waszym rodzeństwem, sąsiadami, z kuzynostwem, z Waszym najbliższym otoczeniem. Być może jest to dobry czas na to, aby rozpocząć jakąś inicjatywę sąsiedzką. Dużo będzie o Waszych finansach i dużo będzie o Waszym domu, ale nie zapominajcie o tym, żeby pracować też nad komunikacją. I karta dla Was. Karta dla Skorpionów na grudzień. Trójka kielichów. Trójka kielichów. Merkury w Raku, druga dekada. Merkury przynosi komunikację emocjonalną, a wraz z Wenus mamy odkrywanie emocji w relacji z innymi. Tutaj jesteśmy w głębokiej komunikacji z wieloma osobami. Jest to karta siostrzeństwa, przyjaźni, dzielenia intencji, wspólnych planów i pracy nad czymś, co prawdziwie nas urzeka. Mamy wspólny język, co dzieje się, kiedy otaczają nas podobnie myślący ludzie. Przyjaciele tacy jak my, z którymi rozumiemy się od pierwszego spojrzenia. Jest to karta związana z obfitością, bogactwem, które przychodzi tylko z dzielonych doświadczeń. Słowa klucze, dzielenie się z grupą, podobieństwo, wspólne ideały, empatyczna komunikacja. Powodzenia, Skorpiony! Strzelce, witam Was w odczycie na grudzień 2024 roku. Grudzień będzie bardzo o Was, tak naprawdę. 1 grudnia rozpoczynamy nowym Księżyca w Strzelcu, czyli Wasz pierwszy dom. Czas odnowienia tożsamości, czas rozpoczynania projektów, które będą zgodne z Waszymi wartościami i marzeniami. Z drugiej strony mamy Merkurego w retrogradacji podczas tego nowiu. On będzie tam retrogradować w Strzelcu aż do 15 grudnia. Co to dla Was oznacza? Jeśli planujecie rozpocząć jakieś działanie, to ono może być nieco opóźnione. Może nawet jeśli rozpoczniecie je już, efekty mogą przyjść trochę później. Nie zrażajcie się. Zupełnie się nie zrażajcie tym, że nie widzicie efektów od razu. Najpierw warto sobie zadać pytanie, dlaczego chcę coś zrobić, dlaczego chcę coś zmienić, dlaczego chcę inaczej się prezentować, jakie projekty chcę rozpocząć, jakie są moje wartości i najważniejsze pytanie, jakie są moje marzenia. Będziemy mieć opozycję na linii Nowiu i Jowisza, który jest teraz w Waszym 7 domu, który również retrograduje, więc warto jest zadać sobie pytanie, co sprawia, że czuję się emocjonalnie bezpiecznie w związku, co sprawia, że czuję się sama ze sobą bezpiecznie, emocjonalnie bezpiecznie, czy karmię swoje potrzeby, spełniam swoje potrzeby, dbam o nie. I jak ta wizja moja siebie, którą chcę wprowadzić w życie przez następne pół roku, jest zgodna z moimi potrzebami i czy przypadkiem nie próbuję spełniać potrzeb partnera, partnerki lub innych osób w moim życiu, albo czy to, jak ja widzę siebie, moja wizja mnie i to, jak ja próbuję tę wizję spełniać, czy przypadkiem nie czuję oporu ze strony partnera, partnerki. Nie każdy chce się zmieniać, nie każdy chce, żeby partner, partnerka się zmieniał. Nie wszyscy są gotowi na nasz wzrost. Więc to jest pytanie do zadania sobie. 6 grudnia będziemy mieć Kazimi, czyli spotkanie Słońca z Merkurem. Słońce w koniunkcji z Merkurem. Wasze słowa będą mieć zdecydowanie moc przyciągania. To
po prostu, to okazji mi w Waszym pierwszym domu, rozmowy i decyzje Waszych osobistych celów mogą przynieść Wam przełom, ale pamiętajcie, że jest to bardziej energia skierowana do wewnątrz, czyli bardziej zastanawiam się nad tym, co ja tak naprawdę chcę, jakie są moje osobiste cele, jakie są moje aspiracje, jak ja chcę widzieć siebie, jak chcę, żeby inni mnie widzieli. I jak Merkury już wyjdzie z retrogradacji, to jest najlepszy czas na działanie od 15 grudnia. Ale zanim 15 grudnia, to mamy jeszcze 7 grudnia wejście Marsa do retrogradacji w Lwie, to jest Wasz dom 9, czyli wszelkiego rodzaju plany związane z edukacją, z podróżami, z duchowym rozwojem mogą wymagać większej refleksji i zmiany strategii. Być może zmiany strategii również. Czy na pewno to, co robicie, jest Waszą potrzebą do zadania, do odpowiedzenia sobie, do zadania sobie to pytanie i później do odpowiedzenia. Tego samego dnia Wenus wchodzi do Wodnika i łączy się z Plutonem, czyli będziemy mieć koniunkcję Wenus i Plutona. O Plutonie w Wodniku nagrałam osobny film, na który Was zapraszam. Wenus wchodząca do Wodnika, łącząca się z Plutonem, na pewno będzie łagodzić ten tranzyt. Jest to Wasz dom 3, czyli przede wszystkim intensywne relacje w sferze komunikacji mogą wymagać Waszej pracy. Jeśli będziecie rozpoczynać jakieś nowe projekty, one będą wpływać na Waszą pozycję społeczną. Pluton jest bardzo mocno o władzy, ale pamiętajcie, że Wenus, ona przynosi nam trochę ulgi tutaj, przynosi nam więcej możliwości również. Oczywiście, jeśli są zgodne te plany Wasze z Waszymi wartościami, z Waszym systemem wartości. Szczególnie na początku tego tranzytu Plutona w Wodniku myślę, że dobrze jest wykorzystać tą wspomagającą tak naprawdę moc Wenus. Co nas jeszcze czeka? Pełnia Księżyca w Bliźniętach będzie mieć miejsce 15 grudnia. Jest to Wasz dom 7, czyli kulminacja w kwestiach związanych z Waszymi relacjami partnerskimi. Czas, aby decydować, czy kontynuujecie istniejące związki, czy warto jest pójść nową drogą. I to są relacje romantyczne, ale również relacje biznesowe 1 na 1. Pamiętajcie, że pełnia to jest zawsze zakończenie pewnego cyklu, zakończenie, podsumowanie naszej pracy, którą wkładamy od pół roku w daną sferę życia. Więc przyjrzyjcie się temu, co zaczęło wzrastać, co ma się już ku końcowi, czy być może jakiś etap relacji będzie domknięty. Oczywiście to nie oznacza, że albo kończymy, albo zaczynamy nowe relacje. Możemy przejść na inny poziom relacji również, a może zrozumieliśmy wreszcie, jak dbać o nasze granice w relacji. Oprócz tego, co nas czeka, 21 grudnia mamy wejście Słońca do Koziorożca, to jest Wasz drugi dom pieniędzy i wartości, ale mamy również 30 grudnia nów Księżyca w Koziorożcu, drugi dom, czyli dobry czas na skupienie się na finansach i wartościach osobistych, na zadbanie o Waszą stabilność materialną, na przemyślenie nowych przedsięwzięć, nowych pomysłów na to, jak możecie zarabiać, być może na zmianę podejścia do zarabiania również i później po tym nowiu przez następne pół roku możecie nad tym pracować. Wiadomo, tutaj stabilnie i cierpliwie, bo tego wymaga koziorożec, energia koziorożca. Korzystajcie z energii, nowiu szczególnie, ogólnie z tych energii, myślę, że warto korzystać, ale tutaj dobrze by było zgłębić własną autentyczność i dążyć do, po pierwsze, bycia sobą cały czas i tworzenia równowagi w relacjach, aby w żaden sposób nie poświęcać siebie na rzecz relacji, tylko być sobą i w ten sposób wzrastać razem z partnerem, partnerką, również w relacjach biznesowych. I karta dla Was, Strzelce. Karta na grudzień. Mamy 9 mieczy. Dziewiątka mieczy. Mars w Bliźniętach, druga dekada.
Postać, która znajduje się na 9 mieczy, jest niespokojna. Wydaje budzić się z koszmaru w ciemnościach nocy, a za nią znajduje się 9 ostrych mieczy. Jest to karta niepokoju, paranoi, wewnętrznego konfliktu. Można powiedzieć, że znajduje się tutaj fizyczne i zamanifestowane cechy Marsa. Znajdują się tutaj fizyczne i zamanifestowane cechy Marsa, pełnego pasji twórcy, tak jak i cechy bliźniąt znaku powietrznego, skupione na racjonalnym myśleniu oraz jasnej i obiektywnej komunikacji. Umysł i serce spotykają się i ścierają ze sobą. Musimy jednak pamiętać, że nie jest tak źle, jak się wydaje, oraz żeby otworzyć okno o poranku i wpuścić nowe światło i pozwolić cieniom się rozpłynąć. Jest to czas, żeby obiektywnie rozpatrzeć sytuację na nowo. Słowa klucze: koszmar senny, pasja kontra racjonalność, potrzeba oceny sytuacji. Powodzenia, Strzelce. Koziorożce, witam Was serdecznie w czytaniu na grudzień. Wasz temat przewodni to jest introspekcja i nowe początki. Już po tej transformacji plutonicznej czas na nowe początki. Rozpoczynamy 1 grudnia nowiem Księżyca w Strzelcu. Jest to Wasz 12 dom, czyli przede wszystkim introspekcja. Tutaj Merkury w retrogradacji sprzyja introspekcji. Introspekcja i powiedziałabym, że na piedestale Wasze zdrowie psychiczne i rozwój duchowy. Czas na odpoczynek, na refleksję i na przygotowanie się do tych nowych początków tak naprawdę. Do tego zaprasza nas pierwsza połowa grudnia, zaprasza Was, koziorożce. Słońce będzie w koniunkcji z Merkurem, czyli będziemy mieć Kazimi 6 grudnia. Także zwróćcie uwagę na swoje sny, na swoje przemyślenia, na to, co do Was przychodzi. Mogą one przynieść ważne wglądy w sprawy emocjonalne, również w to, co jest Wam potrzebne tak naprawdę. Myślę, że to jest tylko moja fantazja, ale dużo odpoczynku podczas tej retrogradacji Merkurego przez 12 dom i nowiu, następnie Kazimi. Myślę, że tutaj odpoczynek byłby jak najbardziej na miejscu. Abyście mieli energię już po wyjściu Merkurego z retrogradacji, po 15 grudnia, na to, aby wdrażać plany w działanie, aby realizować swoje plany i iść dalej, iść naprzód. Ale zanim dojdziemy do 15 grudnia, to mamy jeszcze retrogradację Marsa w Lwie, w Waszym 8 domu, także działania w sferze finansów wspólnych, transformacji emocjonalnej mogą wymagać wstrzymania lub ponownej oceny. I tutaj zawsze jak mam retrogradację, to warto jest się zastanowić, chwilę zatrzymać. Szczególnie jeśli planujecie podejmować jakieś działania finansowe razem z partnerem, partnerką. Jak najbardziej zatrzymać się na chwilę, zastanowić, zapytać się, dlaczego chcę to zrobić, jaka jest moja motywacja. Mars jest o naszej motywacji. Tego samego dnia mamy wejście Plutona do Wodnika i mamy wejście Wenus do Wodnika i mamy koniunkcję z Plutonem. O wejściu Plutona do Wodnika nagrałam osobny film, na który Was oczywiście zapraszam. Wenus, czyli benefik, wchodzi do Waszego 2 domu. Jest to świetny czas. Rozpoczynamy 20-letnią przygodę z Plutonem w Wodniku. Przez ten czas będziecie transformować Wasze podejście do pieniędzy, do systemu wartości, do tego, jak podchodzicie do finansów osobistych. Ale Wenus jako benefik będzie wspomagać na początku przynajmniej tą transformację. I nawet jeśli może to być trudniejszy czas, to będzie tutaj łagodzić działanie tego tranzytu Plutona. Może też Wam przynieść nieco podarków od losu. To jest 7 grudnia, będziemy mieć wejście Wenus do Wodnika i cały czas jak będzie Wenus w Wodniku, korzystajcie z tej energii, szczególnie jeśli chcielibyście w nowy sposób zarabiać pieniądze lub w jakiś sposób zmonetyzować Wasze talenty. 15 grudnia będziemy mieć pełnię Księżyca w Bliźniętach, jest to Wasz dom 6, także kulminacja, jeśli chodzi o Waszą codzienną rutynę i Wasze zdrowie. Również to, jak podchodzicie do Waszych codziennych obowiązków razem z kolegami, z koleżankami z pracy, jak komunikujecie się z nimi, jak czujecie się w tych relacjach. To jest podsumowanie. Pełnia to jest zawsze podsumowanie, więc tutaj przyglądamy się temu, co do nas przychodzi, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie
pół roku. No i mamy cały czas tam jeszcze Jowisza w retrogradacji, więc warto jest też się przyjrzeć temu, co nam, chociaż on tam nie czuje się dobrze w tych bliźniętach, co ten Jowisz nam tam podpowiada, co działa, co nie działa w naszej codziennej rutynie. 21 grudnia będziemy mieć wejście Słońca do Koziorożca, a 30 grudnia będziemy mieć nów Księżyca w Koziorożcu właśnie i to jest Wasz pierwszy dom. Także cała uwaga od 21 grudnia będzie się koncentrować na Was, na Waszej tożsamości, na Waszych celach osobistych. Od 30 grudnia będzie to świetny moment na osobiste odrodzenie, po prostu na zdefiniowanie swoich celów na nadchodzący rok i później przez następne pół roku możemy działać, możemy poświęcać naszą energię, działać. Wiadomo, że wcześniej wymaga to przygotowania. Tak jak wcześniej mamy dużo w Strzelcu, to jest czas na introspekcję. Tak, jak już będziecie wiedzieć, kim jesteście, co chcecie osiągnąć, jak chcecie do tego podejść, to od momentu wejścia Słońca do Koziorożca wszystkie światła reflektorów będą na Was. Także możecie wtedy ze spokojem działać i krok po kroku osiągać swoje cele Koziorożce. Rada dla Was na grudzień. Otwórzcie się na nowe początki, równocześnie dbając o Wasze zdrowie psychiczne i fizyczne. I teraz karta dla Was, karta dla koziorożców. Karta dla koziorożców na grudzień. Przekładam. 9 mieczy. Znów. Dziewiątka mieczy. Mars w bliźniętach, druga dekada. Postać, która znajduje się na 9 mieczy, jest niespokojna. Wydaje budzić się z koszmaru w ciemnościach nocy, a za nią znajduje się 9 ostrych mieczy. Jest to karta niepokoju, paranoi i wewnętrznego konfliktu. Można powiedzieć, że znajdują się tutaj fizyczne i zamanifestowane cechy Marsa, pełnego pasji twórcy, tak jak i cechy bliźniąt znaku powietrznego, skupione na racjonalnym myśleniu oraz jasnej i obiektywnej komunikacji. Umysł i serce spotykają się i ścierają ze sobą. Musimy jednak pamiętać, że nie jest tak źle, jak się wydaje, oraz żeby otworzyć okno o poranku i wpuścić nowe światło i pozwolić cieniom się rozpłynąć. Jest to czas, żeby obiektywnie rozpatrzeć sytuację na nowo. Słowa klucze: koszmar senny, pasja kontra racjonalność, potrzeba oceny sytuacji. Powodzenia w Koziorożce. I zapraszam wodniki. Wodniki, witam Was serdecznie. Grudzień będzie dla Was miesiącem transformacji w relacjach i Waszym miesiącem rozwoju społecznego, można by tak powiedzieć. Rozpoczynamy nowiem Księżyca w Strzelcu, jest to Wasz dom 11, ale w Strzelcu podczas nowia będziemy mieć Merkurego w retrogradacji, dlatego wszelkie działania nie powinny być pochopne. Bardziej powinniśmy najpierw skierować tę energię ku sobie, co chcemy osiągnąć, jak chcemy spędzać czas z przyjaciółmi, jak chcemy spędzać i dawać swój czas i energię grupom, w których jesteśmy, w jakie nowe projekty zespołowe chcemy się zaangażować, jak chcemy zdefiniować nasze cele życiowe. 6 grudnia będziemy mieć Kazimi Słońca, oczywiście jak jest Kazimi, to jest ze Słońcem, Merkurego i Słońca, czyli koniunkcja, spotykają się Słońce i Merkury w Waszym domu 11. Właśnie, dlatego informacje płynące z Waszego środowiska społecznego mogą być dla Was inspirujące, szczególnie podczas tego Kazimi. Rozmowy z przyjaciółmi lub współpracownikami w grupie mogą pomóc w realizacji Waszych marzeń, więc przyglądajcie się temu, jak te grupy Was kształtują, jak na Was wpływają. 15 grudnia Merkury już wyjdzie z retrogradacji, więc to będzie świetny czas na działanie, na podejmowanie działania. Ale zanim 15 grudnia nadejdzie, to mamy jeszcze 7 grudnia retrogradację Marsa w Lwie. Rozpoczynamy retrogradację Marsa w Lwie i to jest Wasz 7 dom. Wasze działania w relacjach partnerskich mogą wymagać przemyślenia. Wasze motywacje, dlaczego jesteście z daną osobą lub dlaczego nie jesteście z żadną osobą. Również Wasze relacje biznesowe, wszelkiego rodzaju relacje 1 na 1, jakie macie.
Jeśli w związkach były napięcia, to one teraz mogą się wyciszyć, jak już mamy to wejście do retrogradacji, aby dać przestrzeń do refleksji. Jeśli w związku nie jesteście, nie chcecie lub chcecie, ale to jest dobry czas na to, żeby się zastanowić, jak do tych związków podchodzicie, jak chcecie się realizować, siebie w związku, jak widzicie swoje granice, potrzeby zaspokajane w tym właśnie związku, czego oczekujecie i co Wy możecie dać tej drugiej stronie. Ten Mars będzie Was bardzo tutaj zapraszać do refleksji, dawać przestrzeń, być może przyjrzeć się Waszym poprzednim związkom również. Mars spowalnia, więc no, odkąd Mars wszedł do Lwa, myślę, że to też był moment, kiedy nie relacje, ale konflikty w relacjach mogły zdarzać się częściej. Teraz podczas retrogradacji mamy czas na to, aby trochę się wycofać i przemyśleć, dlaczego są te konflikty, co nie jest spełnione w tym związku, co nie jest zaspokojone z moich potrzeb. Tego samego dnia, 7 grudnia, Wenus wchodzi do Wodnika i łączy się z Plutonem. Będziemy mieć koniunkcję Wenus i Plutona. Jest to Wasz pierwszy dom. O wejściu Plutona do Wodnika nagrałam cały osobny film, dlatego Was zapraszam i odsyłam do niego. Nie będę omawiać tutaj szczególnie Plutona, ale wiadomo, no jest to Wasza osobowość, sposób, w jaki jesteście postrzegani, intensywna transformacja tego, jak widzą Was inni. Może tutaj być duża potrzeba odświeżenia własnego wizerunku lub otoczenia się ludźmi, którzy nas inspirują. Zdecydowanie podczas tego połączenia Plutona i Wenus myślę, że warto jest zadbać o to, aby zadbać przede wszystkim o siebie. Wenus zachęca zawsze do dbania o siebie, o to, aby czuć się dobrze we własnej skórze. Wenus, ona zawsze przynosi nam tranzytując przez pierwszy dom, taki glow up. Nie do końca wiem, jak to po polsku nazwać. Glow up. Rozbłyśnięcie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I to może być bardzo intensywna przemiana, intensywna potrzeba, która zachęci Was do dalszej transformacji. Ale słuchajcie, no Wenus, nawet jeśli nie przynosi podarków od losu, to ona łagodzi wszelkiego rodzaju tranzyty. Także to, że ten Pluton już wszedł do Waszego pierwszego domu, myślę, że ten tranzyt teraz Wenus na pewno będzie łagodzić jego pierwsze kroki. Zdecydowanie. Oprócz tego 15 grudnia czeka nas pełnia Księżyca w Bliźniętach. Jest to Wasz dom 5. Podsumowanie Waszych twórczych działań, Waszych kreatywnych działań, również romansów, relacji z dziećmi, jeśli macie dzieci, być może nad czymś pracowaliście razem z dziećmi przez ostatnie pół roku. Jest to czas, aby ocenić, czy inwestujecie swoją energię w projekty i relacje, które naprawdę Was rozwijają. Jest to kluczowe dla tej pełni u Was. Poza tym mamy wejście Słońca do Koziorożca. 21 grudnia jest to Wasz dom 12, a 30 grudnia mamy nów Księżyca w Koziorożcu, czyli początki w sferze duchowej, sferze emocjonalnej, praca nad naszym cieniem, praca nad naszą podświadomością, przemyślenie i zaplanowanie tego, jak zadbać o zdrowie psychiczne i jak przygotować się na wszelkiego rodzaju nowe wyzwania. Jest to dobry moment na introspekcję, na pracę nad Waszym wnętrzem. Jeśli będziecie odczuwać potrzebę wyciszenia i refleksji nad minionym rokiem, to spełnijcie tę potrzebę. Na pewno przyniesie Wam to dobre rezultaty w przyszłości. Pomoże Wam to przejść, szczególnie przez ten tranzyt Plutona w pierwszym domu. Także podsumowując, no, wydaje mi się, że tutaj warto jest połączyć swoją wewnętrzną pracę z rozwojem społecznym, rozwojem w grupie, transformację w relacjach i wyciszenie, którego będziecie może potrzebować, pomogą Wam lepiej zrozumieć własne potrzeby. To, kim chcecie być, jak chcecie być widzeni, co chcecie sobą reprezentować. No i Wodniki, karty dla Was. Paź mieczy.
Paź mieczy. Powietrze i powietrze. Paź mieczy jest uosobieniem żywiołu powietrza. Jest to komunikacja, moc umysłu do przyswajania i przetwarzania informacji, zdolność do używania słów i niesienia wiadomości. Paź mieczy jest bardzo dobry w szybkiej komunikacji. Przynosi ważny przekaz, niespodziewane wiadomości. Często przedstawiany na szczycie góry, jest on bardzo blisko nieba. Jego bliskość do żywiołu powietrza mówi nam, że myślenie jest jego naturalnym środowiskiem i że musi on uważać, żeby myśli go nie przytłoczyły, by unikać umysłowego wyczerpania. Jest on uczniem, badaczem, osobą z pasją na punkcie badań i umysłowych dociekań. Jedna z jego stóp opiera się o ziemię, jakby przypominając nam, żeby zachować równowagę, że umysł musi być zakorzeniony w rzeczywistości. Słowa klucze: myśl, szybkość, umysł, przybywająca wiadomość. Powodzenia, wodniki. Ryby, witam Was serdecznie w odczycie na grudzień 2024 roku. Temat przewodni Waszego grudnia to jest rozwój zawodowy i duchowy balans. Nów Księżyca 1 grudnia, rozpoczynamy z przytupem nowiem w Strzelcu, będzie u Was w domu 10. W domu 10 w momencie nowiu mamy również Merkurego w retrogradacji, a 6 grudnia Słońce spotka się wraz z Merkurem, czyli będziemy mieć koniunkcję Słońca i Merkurego, tak zwane Kazimi, w Waszym domu 10. Tu jest duży fokus na Wasz rozwój zawodowy. Ogólnie nów w Strzelcu byłby dobrym momentem dla Was na nowe początki w karierze, na podejmowanie decyzji, które wpłyną na Wasz wizerunek zawodowy lub rozpoczynanie nowych projektów związanych z pracą, ale mamy tutaj właśnie Merkurego w retrogradacji, więc ten czas wykorzystujemy najpierw na refleksję. Czy to, co robię, jest zgodne z moimi wartościami? Czy czuję się spełniony, spełniona? Czy to jest miejsce, w którym mogę się rozwijać? I tak dalej. Zadajemy sobie pytania. 6 grudnia, jak będziemy mieć Kazimi, Słońca z Merkurem, możecie odbywać ważne rozmowy dotyczące Waszej kariery, nawet jeśli to nie będą rozmowy z innymi ludźmi, to może być rozmowa 1 na 1 samemu ze sobą. Mogą one dotyczyć, może ta rozmowa dotyczyć Waszych celów zawodowych. Myślę, że to byłby dobry czas na planowanie strategii zawodowej, ale działanie podejmowałabym dopiero od 15 grudnia, jak już Merkury wyjdzie z retrogradacji. Do 15 grudnia myślimy nad tym, czy to, co robimy, jest zgodne z tym, z naszymi wartościami, z tym, co chcemy robić, z tym, kim jesteśmy, jak się czujemy. A, i jeszcze uwaga na opozycję do Jowisza, który jest w Waszym 4 domu rodzinnym, domu. Sprawdźcie, czy nie poświęcacie albo siebie za bardzo dla rodziny, albo nie poświęcacie rodziny dla swojej kariery. Tutaj też powinien być pewnego rodzaju balans. Z drugiej strony może tak być, że Wasza rodzina nie do końca zgadza się na to, kim chcecie być, jak chcecie się realizować. Może Was w jakiś sposób powstrzymuje. I to też będzie opozycja, którą warto przepracować. Bo jeśli Wam na czymś zależy i jeśli macie jakiś talent, którym chcecie się podzielić i w dodatku jest to Wasz zawód, jest to sposób, w jaki Wy jesteście postrzegani przez innych. Niepodzielenie się własnym talentem to jest tak naprawdę skąpstwo. Tak do tego podchodzę. Nie dzielenie się swoimi talentami to jest skąpstwo. Także ryby, przemyślcie, czy są jakieś talenty, których nie wykorzystujecie w swojej karierze zawodowej, którymi nie chcecie się dzielić lub które na przykład Wasza rodzina uważa, że nie są warte tyle, ile tak naprawdę są, albo przekonania wyniesione z domu rodzinnego, że tego nie można wykonywać jako zawód, w jakiś sposób Was blokują. To jest czas do przemyślenia, po 15 grudnia do działania. Oprócz tego mamy 7 grudnia wejście Marsa do retrogradacji w Lwie. Was. Ryby, ja chyba muszę zacząć od ryb nagrywać, bo jak już jestem przy rybach, 12 znaku i już nagrywam od 2 godzin, to zaczynam seplenić. Przepraszam Was za to bardzo. Następnym razem obiecuję, że zacznę od ryb, więc będziecie mieć najładniejszą prognozę i najdłuższą prognozę. Drogie ryby, od 7 grudnia Mars spowalnia w Lwie. Jest to czas na to, aby zwolnić w pracy. Wasza codzienna rutyna może też zwolnić. Czas na przemyślenie, jak lepiej zarządzać swoim czasem, jak lepiej dbać o zdrowie. Czas na zastanowienie się, jakie są moje motywacje. Czy poświęcam wystarczającą ilość czasu na moje zdrowie? I tu chciałabym Wam opowiedzieć moją prywatną historię. I nie do końca wiem, czy powinnam się nią dzielić. Zdecyduję, jak będę już wrzucać ten filmik.
Moja mama była rybą również i bardzo lubiła swoją pracę. Pracowała w szpitalu dziecięcym, spędzała tam mnóstwo czasu. Ja jako dziecko, pamiętam, miałam tam nawet swoje łóżko gdzieś w jej gabinecie, ponieważ cały czas była w pracy po prostu i ja się bawiłam w tym szpitalu, bo po przedszkolu też musiałam coś robić. Jej codzienna rutyna była wypełniona obowiązkami od rana do nocy, bo jeśli nie pracowała, to zajmowała się i mną, i moim bratem. W pewnym momencie wykryto u niej nowotwór, ale jako że miała tyle obowiązków, to nie zgłosiła się wystarczająco szybko nie podjęła się operacji wystarczająco szybko, przez co koniec końców zmarła. I chciałabym Wam tutaj powiedzieć, ryby, żeby nigdy nie stawiać pracy ponad swoje zdrowie i psychiczne, i fizyczne. I ten Mars w retrogradacji w Waszym 6. domu jest czasem, kiedy powinniście się przyjrzeć temu, jaki jest balans między Waszym życiem osobistym, codziennymi obowiązkami, jakie wypełniacie wobec innych, a Waszym zdrowiem również. Czy to negatywnie nie wpływa na Wasze zdrowie? Co nas czeka oprócz tego? Mamy 7 grudnia, czyli tego samego dnia, mamy wejście Wenus do Wodnika, która będzie w koniunkcji z Plutonem. O wejściu Plutona do Wodnika nagrałam osobny film, na który Was zapraszam. Jest to Wasz 12. dom. Wasze życie duchowe i Wasze relacje skrywane w cieniu mogą przechodzić głęboką transformację w tym czasie. Możecie odczuwać zwiększoną potrzebę uzdrowienia przeszłości i pracy nad swoim wnętrzem. Myślę, że ta Wenus może Wam przynieść tutaj większy spokój, jeśli chodzi o to, nad czym będziecie pracować przez następne 20 lat właśnie z Plutonem. Dobry czas na to, aby być trochę w samotności, aby zadbać o siebie, zastanowić się, czy moje potrzeby są spełnione. Najpierw uzdrawiać siebie, później innych. Ja wiem, że do ryb bardzo często, jak ćmy do światła, lgną ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale ryby, najpierw trzeba zadbać o siebie. Więc wykorzystajcie ten tranzyt Wenus przez Wasz 12. dom, aby trochę pobyć w odosobnieniu, aby spotkać się ze sobą, aby zadbać o swoje potrzeby przede wszystkim. Oprócz tego 15 grudnia będziemy mieć pełnię Księżyca w Bliźniętach, jest to dom 4. Sprawy domowe i rodzinne będą osiągać u Was punkt kulminacyjny, nad czym pracowaliście przez ostatnie pół roku, ryby. Jeśli będziecie odczuwać zwiększoną potrzebę uporządkowania relacji z bliskimi lub zmiany w sferze domowej, to tutaj polecałabym Wam bardziej się przyjrzeć temu, co ukazywało się w sferze Waszego domu, Waszych relacji rodzinnych przez ostatnie pół roku. Jaką pracę tam włożyliście? 15 grudnia również Merkury wychodzi z retrogradacji. Oprócz tego 21 grudnia będziemy mieć wejście Słońca do Koziorożca, Wasz 11. dom, a podążać za tym będzie 30 grudnia nów Księżyca w Koziorożcu. I to jest świetny czas na to, drogie ryby, aby skupić się na relacjach społecznych i grupowych, aby zaangażować się w inicjatywy zespołowe, zacząć planować swoje długoterminowe cele. Myślę, że szczególnie jak już mamy Słońce tam, czyli jestem ja tam, moje ego, wraz z nowiem, nowe początki w sferze przyjaźni, w sferze relacji społecznych, nowe decyzje związane z działaniami zespołowymi, może działaniami charytatywnymi również, nowe cele związane z Waszym miejscem społeczności. Jak chcecie pomóc innym? Jak chcecie pomóc społeczności? Kim chcecie być w tej społeczności? Myślę, że to będzie dość ciekawy miesiąc dla Was, ryby. Dobrze byłoby tutaj połączyć Wasz rozwój zawodowy z dbaniem o emocje i z dbaniem o relacje rodzinne. Oczywiście, ryby, Wasza intuicja pomoże Wam dokonać najlepszych wyborów. To bez wątpienia. Tym bardziej, że macie ten tranzyt Wenus przez 12 dom. Także skupcie się na swojej intuicji. Dajcie jej trochę czasu, żeby mogła zabrzmieć w Waszej głowie. Być może dobrym pomysłem byłby detoks elektroniczny. Różnego rodzaju detoksy. Detoksy. Różnego rodzaju detoksy, jak najbardziej. Odstawienie wszystkiego, co może Wam zaburzać
percepcję rzeczywistości. I karta dla Was, ryby. Karta dla ryb. 2 kielichów. Dwójka kielichów. Wenus w raku, pierwsza dekada. Kiedy Wenus wchodzi do raka, możemy doświadczyć rozwoju naszych emocji, szczególnie tych związanych z miłością i relacjami, czyli dokładnie tym, co znajdujemy na 2 kielichów. 2 postacie spotykają się i stykają się kielichami, co symbolizuje emocjonalną bliskość i odkrycie. Jest to pierwszy etap relacji, w którym nie znamy jeszcze drugiej osoby na głębszym poziomie, ale czujemy do niej pociąg i zauroczenie. Ten proces niekoniecznie odnosi się tylko do relacji między 2 osób, ale również do relacji, jaką możemy mieć z projektem, miejscem czy doświadczeniem. Słowa klucze: spotkanie, relacja, zakochanie się, wymiana emocjonalna. Powodzenia, ryby.